Więc de facto ta różnica pomiędzy standardami biologicznymi ochrony, a standardami jakby krajowymi na dzisiaj jest jeszcze większa. Ona nie wynosi 1 000 000 razy, tylko wynosi 10 do 100 milionów razy. Te normy biologiczne mają bardzo dobrze naukowo ustaloną podstawę swojego stworzenia. Więc jeśli ktoś mówi, że tych badań nie ma, czy nie było, na podstawie których tego typu rzeczy są, jak normy biologiczne są określane, no to po prostu nie czyta i nigdy się nie pochylił nad tym, żeby się z tym zapoznać. I mamy odwołania do raka, mamy odwołania do efektów genotoksycznych, do chorób neurologicznych w różnym zakresie pól. Mamy kwestie rozszczelnienia błony, krew-mózg, bariery krew-mózg, mamy schorzenia neurodegeneracyjne i powiązanie z wpływami, mamy problemy związane z niepłodnością, mamy kwestię omówioną elektrowrażliwości. Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. A teraz przejdziemy już do kolejnej części wywiadu i tutaj chciałabym zahaczyć o coś takiego jak normy na promieniowanie, które obowiązują w naszym kraju, w Polsce, a normy biologiczne. Wiemy, że te normy się zmieniły ostatnio na początku 2020 roku i ja może przytoczę. Do roku 2020 i będę podawać w jednostkach w mikrowatach na metr kwadrat. W jednostkach gęstości mocy. Tak. Ta norma wynosiła 100 000 mikrowatów na metr kwadrat i później nagle, nie wiadomo dlaczego, od 2020 roku skoczyło to do liczby 10 milionów mikrowatów na metr kwadrat. 10 watów na metr kwadrat, innymi słowy. Tak. Natomiast norma biologiczna, czyli taka norma dla naszego organizmu, która wyznacza ten próg bezpieczeństwa, poniekąd umowny, bo wiadomo, że to nie jest takie jednoznaczne, ale jest coś takiego jak norma biologiczna, wynosi 10 mikrowatów na metr kwadrat. Nie 10 tysięcy, tylko 10, tak? Tak, 10 mikro, tak, a tutaj mamy 10 watów, więc mamy mikro, to jest milionowa część, tak? Czyli mamy 1 000 000 razy różnicy w stosunku do standardów biologicznych ochrony i tego, co jest prawnie dopuszczalne, w jaki sposób można napromieniować każdego obywatela w tym kraju. No właśnie, i skąd te różnice? Czy ktoś sobie wymyślił z sufitu normy? Najpierw jeszcze dojdę do tego, że jest jeszcze jedna istotna różnica, która to zmienia, to jest to, co mówiliśmy o wartościach średnich i wartościach szczytowych. Otóż standardy biologiczne odnoszą się do wartości szczytowych, maksymalnych, a standardy jakby krajowe, czyli prawne, obowiązujące w kraju, odnoszą się do wartości średnich. Ponieważ, tak jak wcześniej mówiłem, wartości średnie są zwykle 10-20 razy mniejsze niż wartości szczytowe przy tych współczesnych sygnałach, a czasem te różnice w przypadku niektórych źródeł mogą być jeszcze większe, więc de facto ta różnica pomiędzy standardami biologicznymi ochrony, a standardami jakby krajowymi na dzisiaj jest jeszcze większa. Ona nie wynosi 1 000 000 razy, tylko wynosi 10 do 100 milionów razy. Tak? Więc to są takie różnice, które wydają się po prostu kosmiczne niemalże, tak? No bo są to ogromne wielkości. I teraz powiedziała Pani, że wiadomo, że te normy biologiczne to jest jakoś takie nieustalone i tak dalej. No nie, tak? Te normy biologiczne mają bardzo dobrze naukowo ustaloną podstawę swojego stworzenia. Tak? I teraz ja chciałbym się odnieść i o nich trochę opowiedzieć, dlatego że to jest jakoś w naszym kraju coś, co jest jakoś, nie wiem, postrzegane jako coś nie wiadomo skąd, tak, nie wiadomo na czym bazuje, ktoś sobie wymyślił, jacyś foliarze, tak, czy inne rzeczy, no takie coś, no wiadomo, że tam dużo mniej, no ale to niby dlaczego, przecież tak się nie da i tak dalej. Więc jakby dwie organizacje światowe, niezależne od jakby branży telekomunikacyjnej i naukowcy z nimi związani na świecie, takie standardy ustalili. I tak naprawdę one się w dużej mierze pokrywają. Ja pokażę oba źródła. Pierwszym jest Instytut Biologii Budowlanej, to jest organizacja o korzeniach niemieckich, której
historia to jest już dobre kilkadziesiąt, jeśli nie więcej lat, która organizacja czy Instytut Biologii Budowlanej zajmuje się generalnie tworzeniem biologicznie kompatybilnych warunków w budynkach mieszkalnych, tak? W miejscach naszego jakby życia, mieszkania, stąd Instytut Biologii Budowlanej. Nie tylko w zakresie pól elektromagnetycznych, ale to jest jeden z istotnych zakresów, ale i w zakresie zapleśnienia, promieniowania jonizującego, wielu innych czynników. Za chwilkę przy omawianiu normy pokażę tylko króciutko, tam są te normy i między innymi pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości, czyli tego, o czym dzisiaj mówimy i co mierzymy tym miernikiem, o którym dzisiaj sobie rozmawiamy. Więc to jest jedna instytucja i za chwilkę króciutko sobie pokażemy te standardy. To jest już dzisiaj międzynarodowa instytucja, ma swoje oddziały w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Ciągle korzenie są niemieckie i ciągle z punktu widzenia takiej inżynierii pomiarów i tych podstaw, to tutaj Niemcy mają zdecydowanie wiodącą rolę i tam jest naprawdę dużo niesłychanie, z mojej perspektywy, niesłychanie dobrych, jakby bardzo wykształconych ludzi, którzy rozumieją te zagadnienia i te normy ustalają, tak samo potrafią mierzyć to w bardzo zaawansowany sposób, mają relacje z producentami sprzętu również i tak dalej, więc chylę czoła, bo tam naprawdę jest dużo solidnej wiedzy. Ten Instytut Biologii Budowlanej w Polsce właściwie jest nieznany kompletnie i nie funkcjonuje, tak? I może kiedyś uda mi się go do Polski jakoś sprowadzić, ale to też nie jest proste wtedy, kiedy nie ma komu. Także Przydałby się oddział taki. jest to bardzo, bardzo szacowna i bardzo odpowiedzialna organizacja, która stroni zarówno od branży telekomunikacyjnej, utrzymuje bardzo zdrowe reguły niezależności, jak i również utrzymuje bardzo zdrowe reguły niezależności od producentów sprzętu pomiarowego i tego wszystkiego i tak dalej, nie wskazując tutaj na nikogo, od czasu do czasu robiąc testy konsumenckie sprzętu pomiarowego i tego typu rzeczy i publikując wyniki. Bardzo dobrą robotę ta organizacja robi i warto naprawdę się przyjrzeć temu, co robią. No niestety publikacje te u nas dostępne są głównie w języku angielskim, można je sobie próbować tłumaczyć i tak dalej, ale jest tam dużo dobrej roboty. Bycie partnerem Instytutu Biologii Budowlanej to jest niestety kilka tysięcy euro na rok, w związku z tym nikt się na to nie porywa z Polski, jeśli nie da rady po drugiej stronie tego w jakiś sposób zarobić, więc dlatego mówię, że Instytut u nas jest nieobecny, niemniej nie można tego wyrzucić do śmieci, to jest bardzo szacowna instytucja i sensowne standardy ustala. I drugi to jest Europejska Akademia Medycyny Środowiskowej, European, tak to się nazywa, i to jest zespół naukowców, który pracuje nad opracowaniem standardów biologicznych, zaraz powiem w jaki sposób, i te standardy tej Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej są opublikowane i takie główne, ja może zacznę to pokazywać, bo będzie łatwiej. Tutaj mamy taki główny dokument z 2016 roku, który jest takim opracowaniem zbiorczym, które polecam analizie każdemu, kto jest tematem zainteresowany. Tak, to link też podamy. Nie ma, teraz żeby link podać, bo mówiliśmy, że to takie jest jakieś te normy biologiczne i tak dalej, no to mamy to opracowanie, tutaj European EMF Guideline 2016 for the Prevention, Diagnosis and Treatment of EMF-related Health Problems and Illnesses, co po polsku można przetłumaczyć, że to jest jakby zalecenia Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej European z 2016 roku dla przeciwdziałania, diagnostyce i leczeniu związanych z polami elektromagnetycznymi problemów i chorób, tak? I widzimy, że jest to opublikowane w 2016 roku na międzynarodowej, właściwie amerykańskiej, jakby Narodowego Instytutu Medycyny Amerykańskiej, więc jeśli ktoś z lekarzy mówi, że się problemami pól elektromagnetycznych interesuje, a nie czytał tego, to od razu możecie Państwo wiedzieć, że krótko mówiąc wie na ten temat. No to zapraszam. Ponieważ to jest 2000, jeśli chce się czegoś dowiedzieć, to niech przynajmniej to przeczyta. To jest 2016 rok, więc mamy już 7 lat temu, tak? W związku z tym nie jest to jakaś nowość.
I oczywiście tutaj mamy linki do tego, można to pobrać, to jest publicznie dostępne, nie musimy tu za to nic płacić, tak? I teraz przejdźmy do samego dokumentu. Ten dokument to jest kilkadziesiąt stron, bo jest to, mówię, zbiorcze opracowanie na temat wszystkich wpływów pól elektromagnetycznych i wyznaczenia standardów pomiaru i standardów jakby ochrony na podstawie tych badań. Jeśli sobie przejedziemy na sam koniec, to zobaczymy, że bibliografia kończy się na pozycji 308, tak? Czyli mamy ponad 300 dokumentów, na które się tutaj powołuje, ale to nie tylko są badania. Część z tych dokumentów, tak jak tutaj sobie zobaczymy na początku, część z tych dokumentów jest również opracowaniami zbiorczymi, tak? Czyli tutaj mamy ponad 300 pozycji w bibliografii, a tak naprawdę to są tysiące pozycji. Dlatego, że niektóre z tych pozycji są opracowaniami zbiorczymi, które znowu zawierają kilkadziesiąt bądź kilkaset dokumentów. Więc jeśli ktoś mówi, że tych badań nie ma, czy nie było, na podstawie których tego typu rzeczy są, jak normy biologiczne są określane, no to po prostu nie czyta i nigdy się nie pochylił nad tym, żeby się z tym zapoznać. Tak? Teraz jeśli znowu wrócimy na początek tego dokumentu, to zobaczmy jego strukturę króciutko. Mamy najpierw obecny stan jakby debaty politycznej i naukowej na temat problemów zdrowotnych związanych z polami elektromagnetycznymi. Mamy organizacje różnego typu i w jaki one mają wpływ i co one ustalają na świecie, tak, które to robią. Więc tutaj możemy się dowiedzieć i o ICNIRP-ie, i o tych normach, na podstawie których zostały ustalone te standardy, które obecnie w Polsce mamy, jakie one mają podstawy, jakie są z kolei w gremiach naukowych zarzuty wobec takiego podejścia, tak, i potem mamy po kolei wpływy na różne jednostki chorobowe, tak, i mamy z odwołaniami, i mamy odwołania do raka, mamy odwołania do wielu innych, do efektów genotoksycznych, tak, czyli efektów zmiany genu toksycznej, mamy do chorób neurologicznych, tak, i efektów neurologicznych. Mamy w różnym zakresie pól, mamy kwestie rozszczelnienia błony, krew-mózg, tak? Bariery. Tak, bariery krew-mózg. Mamy schorzenia neurodegeneracyjne i powiązanie z wpływami, mamy problemy związane z niepłodnością, tak? Mamy kwestię omówioną elektrowrażliwości tego problemu, tak, który jest istotny, szczególnie, że w Polsce, pomimo tego, że jakby z zaleceniami WHO jakoś w wielu miejscach chcemy być zgodni, tak, w przypadku EHS, które jest określone przez WHO jako istotna jednostka chorobowa, jako syndrom tak naprawdę chorobowy, który jest realny, a nie się w głowach ludzi urodził, tylko jest realny i coraz więcej ludzi na niego choruje i będzie nim dotknięta i jest. U nas nikt tego nie diagnozuje, nie uważa się tego za jednostkę chorobową i uważa się, że ludziom się po prostu roi coś w głowach. Tak. Także mamy cały problem EHS też omówiony i oczywiście to jest dokument 2016 roku, to nie tak, że od 2016 roku się nic w tych sprawach nie zdarzyło, ale sam ogrom tego, co już było wiadomo do 2016 roku jest tutaj dobrze opisany. Tak? Mamy możliwe mechanizmy, które występują przy elektrowrażliwości i inne choroby, które wymagają uwagi ze względu na pola elektromagnetyczne. Tak? I tu mamy potem mamy mechanizmy stresu, w jaki sposób pola elektromagnetyczne oddziałują na tych mechanizmach, przynajmniej które są przez naukę dobrze poznane. Jest to oczywiście znacznie szersze od tego, co się proponuje nam w tak zwanej mainstreamowym przekazie, tak? Czyli tym, który też między innymi był podstawą do ustalenia tych nowych norm, które mamy w tej chwili, czyli podniesienia ekspozycji obywateli na pola elektromagnetyczne. Także mamy te wszystkie rzeczy, mamy wiele tutaj grafów, które to wyjaśniają, no i mamy diagnostykę. Także jeśli lekarze tutaj nie patrzą, to nic nie będą wiedzieli, tak? Mamy teksty, ale każdy z nas, jeśli chce się dowiedzieć, to mamy testy funkcjonalne różnego typu, które mogą pomóc nam diagnozować efekty pól elektromagnetycznych, tak? One wszystkie są jakby niespecyficzne i są wskazówkami, w tym sensie, że te zaburzenia w zakresie tych pomiarów tutaj, które mamy, czyli testów laboratoryjnych, które mamy,
one nie będą jednoznacznie wskazywały na elektrowrażliwość, ale mamy możliwość obserwowania tego z wielu wskazówek, które tutaj mamy wymienione, po to, żeby tę elektrowrażliwość sprawdzać. Pytam, który lekarz w Polsce ma w ogóle pojęcie o tym, na jakie badania mógłby skierować, żeby ewentualnie uprawdopodobnić taką To diagnozę. znaczy tak, wtrącę się, tak, bo chciałabym zrobić diagnozę córce, która najwyraźniej ma objawy takiej nadwrażliwości, zresztą dla siebie samej też. To nie jest tak, że cała rodzina u nas to ma, ale zauważyłam taką nadwrażliwość u córki u siebie. Mój mąż i mój syn nie przejawiają takich symptomów. W związku z tym zaczęłam poszukiwać lekarza czy miejsca, w którym byśmy mogły się formalnie zdiagnozować przede wszystkim dziecko. Bo dziecko nie mogło już do szkoły chodzić tam, gdzie było pełno Wi-Fi, po prostu codziennie ból głowy plus objawy skórne, które zawsze ustępowały przy dłuższych przerwach od szkoły. No i cóż, są lekarze, którzy się tym zainteresowali, to znaczy może mówię w liczbie mnogiej, trafiłam na lekarza, który coś takiego tym się interesował przed laty jeszcze. Podejrzewam, że to nie jest jedyny lekarz, ale bardzo szybko go uciszono. Powiedział mi to wprost, napisał mi w mailu. I no po prostu, żeby mógł wykonywać dalej swoją pracę, był zmuszony do tego, żeby wycofać się z tego tematu. A przeciwnie, lekarze nie są uczeni, oni nie mają procedury na mierzenie, tak, na kryteria, jak wskazać przynajmniej prawdopodobieństwo, że dana osoba jest ponadprzeciętnie wrażliwa na... Pani Ewo, ale ja przepraszam, ja po prostu nie akceptuję tego wytłumaczenia. Ja nie akceptuję wytłumaczenia, że my nie jesteśmy nauczeni. Tak? Ale dlatego, że to jest wytłumaczenie, nie, to jest wytłumaczenie, które nie ma swojego uzasadnienia w 2023 roku. Tak. Ja, gdybym został na poziomie mojego zrozumienia ze studiów i tego, co tam byłem uczony, to nie byłbym w stanie nic dzisiaj robić. To jest racja. Żaden elektronik czy informatyk, który skończył studia 10 lat wcześniej, też by nie był w stanie nic zrobić, jeżeli się nie rozwija i nie uczy. Tak samo dietetyk. Jeżeli ktoś po prostu tłumaczy się, że ja tylko wykonuję swoją pracę, swoje zalecenia i mnie tego nie nauczono, to dla mnie zalecenie dla kogoś, dla pacjenta, który przychodzi do takiego lekarza jest uciekaj najszybciej jak potrafisz. Tak. Tam cię nic dobrego nie spotka, dlatego że ta osoba nie jest ciekawa, żeby się uczyć i nie chce się uczyć, a jeżeli się nie chce uczyć, to elektrowrażliwości nie ma szansy, żeby pomogła nam. Tak? Także ja przepraszam za bycie wprost, ale to naprawdę wynika z 15 lat moich doświadczeń. Jeżeli ktoś tłumaczy się w ten sposób, no to jest to po prostu dziecinne i nie do zaakceptowania, tak? Jeżeli chodzi o lekarza. Pytanie jest, ilu lekarzy statystycznie rzeczywiście ma uświadomione to zagrożenie, skoro sami korzystają nagminnie z telefonów komórkowych, z Wi-Fi i tak dalej. No nie ma uświadomionego, wielu z nich się z tego śmieje, wielu z nich się z tego nabija, wielu wysyła ludzi do psychiatry i tak dalej, tylko ja mówię, jeżeli to robią, to nasza odpowiedzialność jako tych ludzi, którzy przychodzą i płacą im za pomoc, tak, albo nawet jeśli płaci za to NFZ, czyli reszta społeczeństwa w swoich podatkach i datkach na tą instytucję, no to nasza odpowiedzialność jest, żeby takich ludzi weryfikować, to znaczy, żeby nie szukać dalej pomocy u tych, którzy w ten sposób to traktują, tylko znajdywać i wspierać tych, którzy się chcą uczyć i chcą się w tym rozwijać. Okay? Tyle. No, to już więcej nie będę tutaj na ten temat komentował, ale to powinno być dla wszystkich dosyć jednoznaczne, bo można oczywiście dyskutować o tych wpływach i różnych innych rzeczach, ale jeżeli idziemy do kogoś i on nie ma zielonego pojęcia, a kiedy mu wskazujemy opracowanie European z 2016 roku, to on mówi, że on ma 6 lat medycznych studiów, jego tam nie uczono i w związku z tym nawet tego nie przeczyta i nie przejrzy, to uciekać. Tak? I nie płacić, no bo co więcej możemy zrobić jako klienci, no możemy zacząć wybierać świadomie, tak, po prostu. No i dalej mamy jakby kwestię wytłumaczenia spektrum elektromagnetycznego i tak dalej i teraz zaczynają się nam w tym dokumencie tabele i zalecenia co do tego, w jaki sposób wykonywać pomiary i jakie są standardy, tak? I tutaj mamy najpierw pola niskich częstotliwości, tak zwanych ekstremalnie niskich częstotliwości, czyli od instalacji elektrycznych, energetycznych. No i tutaj mamy to, co tutaj zaznaczyłem, to, co nas interesuje w kontekście tego miernika, czyli pola elektromagnetyczne, czy innymi słowy promieniowanie elektromagnetyczne częstotliwości radiowych, tak, czyli tak zwane RF, Radio Frequency Radiation. I mamy
Króciutko powiedziane, jaki jest zakres tego? No i tutaj widzimy, że zakres jest właśnie taki, o którym sobie tutaj mówimy i nasz miernik mierzy, czyli tak naprawdę lecimy sobie przez Tetrę 400 MHz, przez systemy UMTS i LTE 800, 900, 1800, 2500 i tak dalej, tak? Wszystkie te systemy, aż do częstotliwości tutaj dla WiMAX to jest 3.4, 3.600. Ten zakres częstotliwości został w tej chwili przypisany 5G, ponieważ to jest dokument 2016, o 5G jeszcze nie ma mowy. Ale ten zakres również jest mierzony do 3,8 GHz dla częstotliwości 5G. Teraz mamy typ pomiaru i tutaj widzimy, że mamy albo natężenie pola, czyli w voltach na metr, albo skalkulowano na tej podstawie w voltach na metr, znaczy w watach na metr kwadrat gęstość mocy, albo w miliwatach na metr kwadrat, bądź w mikrowatach na metr kwadrat, czyli to jest to, co odczytujemy tutaj z naszego miernika, tak? Tutaj widzimy, że jesteśmy tutaj w zgodzie co do sposobów pomiaru, no bo wiadomo, że wyniki pomiarów możemy interpretować jako porównywalne tylko wtedy, kiedy w miarę możliwości jesteśmy w zgodzie z wytycznymi, według których te pomiary są zrobione, bo inaczej niestety nie jest to powtarzalne. Tutaj mamy typ jakby anteny czy sondy pomiarowej. To może być sonda tutaj dosyć szeroko, bo to może być sonda izotropowa, czyli taka o charakterystyce tak zwanej dookulnej, może być tak zwana antena bikonikalna. To się rzadko stosuje w miernikach, ale ten miernik nasz, który tutaj cały czas, o którym mówimy, ma tak zbliżoną jakby sondę taką typowo dipolową, zbliżoną do charakterystyki bikonikalnej. I anteny logarytmiczno-periodyczne, to są anteny kierunkowe, takie jak w sprzęcie Gigahertz Solutions, umożliwiające lepsze namierzenie kierunku do źródła, również mogą być wykorzystywane, tak? Także tutaj dosyć szeroki zakres anten i mamy sposób detekcji, to mamy detektor wartości szczytowej, PIK, Tak. maksymalną wartością szczytową zatrzymaną, czyli max core. To jest ta funkcja, o której tutaj sobie mówiliśmy tak bardzo dużo, że to ta funkcja powinna być wykorzystywana w pomiarach do odniesienia do standardów biologicznych, tak tutaj jest to zbudowane. No i tutaj mamy, gdzie to mierzyć, tak, no to tutaj głównie, ponieważ to dotyczy miejsc wypoczynku, snu przede wszystkim, no to ma również pracy, to mamy pomiar w miejscu, znaczy na przestrzeni łóżka i na przestrzeni miejsca pracy, tak, głównie. I w jaki sposób, no wykonujemy ten pomiar na podstawie krótkoterminowej analizy źródeł pól i odniesienia na przykład przy użyciu analizy akustycznej, tak? Także tu znowu mamy powiedziane, że to jest cenne narzędzie dla tej analizy biologicznej i odczytania tych wartości szczytowych zarejestrowanych, tak? Teraz w analizie Instytutu Medycyny Środowiskowej te wartości tutaj, jak zaraz sobie zobaczymy, one zostały podzielone na różne technologie. I tutaj mówi się, że najlepiej byłoby dokonywać pomiaru selektywnego, to znaczy określić wartość sygnału od danej technologii. I oczywiście miernikiem szerokopasmowym, takim jak ten, o którym mówimy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego że tutaj, do końca przynajmniej, dlatego że tutaj mierzymy wszystkie te sygnały razem. Niemniej w analizie audio mamy głośność tych sygnałów i jesteśmy w stanie przynajmniej zrobić takie przybliżenie, że jeśli w analizie audio, powiedzmy, dominującym sygnałem jest sygnał Wi-Fi, to będziemy stosowali z tej tabeli normę dla Wi-Fi. Jeżeli dominującym sygnałem jest sygnał 2G, to będziemy stosowali normę dla 2G. Tak? Jeżeli dominującym sygnałem jest sygnał telefonu bezprzewodowego, DECT, to będziemy mieli dla 3G to samo, LTE, 4G też tutaj, 5G w tej tabeli nie ma, dla 5G de facto możemy stosować albo normę dla 4G, albo lepiej stosować ostrzejszą normę dla Wi-Fi, bo ten sygnał jest bardziej szerokopasmowy i bardziej przypomina Wi-Fi, czyli wymaga ostrzejszego traktowania. Tak? I teraz sobie patrzmy, co tutaj mamy. Te normy są podzielone na taką rzecz. Ekspozycja dzienna, czyli to, na co narażamy się. Tutaj widzimy, że jesteśmy w stanie, bo badania jakby pokazały to jasno na przestrzeni kilkudziesięciu lat, że ekspozycja dzienna jest mniej szkodliwa dla nas niż ekspozycja nocna.
a dlatego, że noc jest takim czasem, gdzie organizm jakby potrzebuje wyciszenia, ciemności i małego wpływu jakichkolwiek źródeł zakłócających po to, żeby uruchomić mechanizmy regeneracyjne, mechanizmy detoksyfikacyjne i one najłatwiej są zaburzane właśnie w nocy. Stąd te normy mamy tutaj dla dzienne, tak, jakby i nocne, tak, i zobaczmy sobie, że nocne są zwykle co najmniej 10-krotnie, typowo 10-krotnie niższe, czyli bardziej ostre niż te dzienne, tak? To jest dosyć istotna sprawa. I zwróćmy uwagę też jeszcze na to, o czym mówiłem wcześniej, że typowa stacja nadawcza FM, taki nadajnik, ma normę dla ekspozycji dziennej 10 000 mikrowatów na metr kwadrat, czyli stosunkowo wysoką, a nasz routerek Wi-Fi czy telefon z włączonym Wi-Fi ma tylko 10 mikrowatów na metr kwadrat, czyli 1000 razy mniej. Tak. To oznacza, że sygnał FM na tej samej wielkości, czyli 10 mikrowatów na metr kwadrat, będzie miał 1000 razy mniejsze oddziaływanie biologiczne na nas, 1000 razy, niż sygnał routera Wi-Fi. Okay? Także też, żebyśmy zobaczyli, że te sygnały mają różne oddziaływania i pomiędzy sygnałami różnych technologii też te różnice są duże. Jeśli weźmiemy DVB-T, to jest telewizja cyfrowa, tak? Czyli nadajnik telewizji cyfrowej, to widzimy, że dzienna ekspozycja jest do 1000 mikrowatów, a ta sama dzienna ekspozycja dla routera Wi-Fi w pasmach 2.4 i 5.6 GHz to jest 10 mikrowatów, tak? Czyli z tego prosto zauważyć, z tej tabeli, że router Wi-Fi jest jednym z najgorszych źródeł dla naszej biologii. A tu jeszcze wtrącę, według moich tych eksperymentów, być może, że nie do końca właściwie pomiary przeprowadzane z jakimś na pewno błędem, ale tak kilkakrotnie już zauważyłam, że gdy mierzyłam promieniowanie wobec routera w miejscu, gdzie najczęściej się przechodzi, robiłam to w szkole na przykład mojej córki, albo w moim domu na chwileczkę włączyliśmy sobie Wi-Fi, żeby to sprawdzić. Jest porównywalne z miejscem w pobliżu stacji telefonii komórkowej. Mniej więcej byłam oddalona przy domu, który najbliżej stał tej stacji, tak na oko 100 metrów, nie wiem, czy dobrze oceniłam. I te wielkości, nawet nie, że były porównywalne, to z Wi-Fi było większe. No, tak. A teraz a tutaj dochodzi jeszcze to, że ta norma Wi-Fi jest o 10 razy bardziej rygorystyczna, czyli to jeszcze przez 10 trzeba by było przemnożyć, a ludzie się przede wszystkim boją wież i to jest dosyć już powszechnie uświadamiane, coraz większa liczba ludzi się boi tego, nie chce w pobliżu tych stacji mieszkać, a śmieszne, bo w zasadzie w każdym domu, tak jak do mnie się ludzie zgłaszają z problemami, robię wywiad wstępny, tam zawsze jest pytanie o Wi-Fi w domu. Nie znalazłam jeszcze domu, w którym nie byłoby Wi-Fi. Tak jest, no tak to dzisiaj wygląda, dlatego ja zawsze też starając się rozmawiać czy wspierać różnego rodzaju grupy aktywistów, które w naszym imieniu starają się walczyć z modyfikacją przepisów w kierunku takich, które nas narażają coraz więcej, że jakby w ostatnich latach, w szczególności przy pojawieniu się technologii 5G, wszyscy jakby w cudzysłowie oszaleli na temat tego 5G, że teraz to tylko 5G jest zagrożeniem, tak? A już wcześniejsze rzeczy i wcześniejsze technologie to po prostu, czyli 2, 3, 4G to nie i Wi-Fi to nie i tylko 5G, tak? I powstało jakieś takie publiczne wrażenie, że to chodzi o 5G. To 5G jest oczywiście też tematem jakby bardzo szerokim, bo pod 5G się kryje wiele technologii w różnych zakresach częstotliwości, z różnymi szerokościami pasm i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym powiedzenie, że coś jest 5G naprawdę niewiele mówi. Jakby trzeba to trochę dokładniej potraktować. Ale w większości tych ludzi mówię, że jeżeli masz router Wi-Fi w domu, go używasz i używasz łączności Wi-Fi, a krzyczysz przeciwko normom i 5G i stacjom bazowym 5G, to znaczy, że kompletnie nie rozumiesz, o co ci chodzi. No tak? Dokładnie. Że kompletnie nie rozumiesz co sobie robisz, tak? I tutaj mamy ale właśnie jasny, prosty przykład. Ludzie by coraz bardziej powszechnie mieli takie mierniki wystarczająco dobre,
to by zaczęli sobie to uświadamiać, zaczęliby zwracać na to uwagę, a problem jest z tym, że to promieniowanie, tak jak mówiliśmy na początku, nie jest widoczne, nie można odczuć w jakikolwiek sposób, więc go nie ma w takim odczuciu powszechnym. Zgadza się, tylko też mówię, że po tym, jak już zaczynamy to mierzyć, tak, i zaczynamy to robić, to oczywiście ktoś z miernikiem, z analizą audio i tutaj wyskalowanym w wartościach biologicznych będzie już szybciutko widział, że ten router Wi-Fi uruchomiony, ale przecież to nie tylko chodzi o router, Tak. chodzi o łączność Wi-Fi, dlatego że to jest łączność dwukierunkowa, tak, i antena naszego laptopa, który łączy się z routerem, jest zwykle zabudowana w ekranie komputera. I jest w odległości, no nie wiem, 70 centymetrów od nas, 60, czasami Tak. bliżej, tak, od nas i często jeszcze daje większą ekspozycję niż sam router, który może być od nas oddalony o 1 czy 2 pokoje, tak? Tak. Rzeczy, więc to nie jest kwestia router i tam z routera, to jest kwestia, że w ogóle jeśli korzystamy z Wi-Fi, szczególnie w naszym pobliżu, tak, w pobliżu nas, w pobliżu naszego ciała, to dramatycznie zwiększamy swoją ekspozycję i to napromieniowanie, które ma najostrzejsze limity biologiczne, czy które jest najbardziej szkodliwe. Bardziej szkodliwe od stacji bazowych, które mamy za oknem, tak, i które są dalej od nas. I to nie po to mówię, że te stacje bazowe nie mają znaczenia, ale zrozummy najpierw, co my możemy zrobić. Tak. Z tymi najprostszymi rzeczami, a okaże się, że możemy zrobić bardzo dużo, tak, po to, żeby tą naszą ekspozycję po prostu niepotrzebnie jej nie zwiększać. To jest bardzo ważne, co Pan powiedział, bo ludzie się załamują. Spotykałam się nawet z reakcjami, że płakali, bo u nas niedaleko w naszej wsi miała być postawiona wieża, przeciwdziałaliśmy temu, ludzie byli bardzo wystraszeni, łącznie z tym, że niektórzy płakali. No a pewnie mieli w domu Wi-Fi, więc to jest właśnie ta nieświadomość. No dobrze, wróćmy w takim razie do tych naszych norm tutaj ustalonych przez Europejską Akademię Medycyny Środowiskowej. Zobaczmy też, że ten sygnał Wi-Fi dla ekspozycji nocnej, a większość ludzi nawet na noc nie wyłącza routera, nawet wtedy, kiedy go nie używa, no bo niech tam sobie, przecież to nie szkodzi, niech tam sobie działa, tak? Bo po co mam go wyłączać i włączać i pamiętać o tym. Ten limit jest 1 mikrowat na metr kwadrat, tak? Czyli bardzo nisko, a teraz tutaj w ostatniej jakby rubryce tej tabeli mamy tak zwane sensitive populations, czyli mamy populację osób wrażliwych, czy elektrowrażliwych. I zobaczmy, że dla nich limit Wi-Fi jest już horrendalnie niski, czyli jest na poziomie 0,1 mikrowata na metr kwadrat, tak? I dopiero sprowadzenie tych poziomów poniżej tego, czyli w praktyce naprawdę już bardzo dobre zabezpieczenie się przed tym, nie tylko co mamy, znaczy wyłączenie wszystkiego, co mamy w domu absolutnie z jakichkolwiek źródeł, ale też zabezpieczenie się przed tym, co jest od sąsiadów i z zewnątrz. Dopiero, no i od stacji bazowych mamy limit 1 mikrowata, dopiero jest w stanie pozwolić osobom z elektrowrażliwością stworzyć warunki, w których one mogą zacząć zdrowieć i zacząć normalnie funkcjonować. Czy chodzi tutaj tylko o osoby z elektrowrażliwością, czy też możemy tu mówić o małych dzieciach? No, jeżeli mamy sytuację taką, że elektrowrażliwość w naszym kraju nie jest w ogóle diagnozowana, no to pytanie brzmi, ile my tych osób z elektrowrażliwością de facto mamy. I oczywiście tutaj możemy różne statystyki przytaczać. Statystyki europejskie i w Światowej Organizacji Zdrowia mówią o rzędu od 2 do 10% populacji w tej chwili ma już elektrowrażliwość. 2 do 10% populacji to nie jest mało, przypominam. A ma taką elektrowrażliwość, tylko z tym, że na różnym poziomie, tak? Także większość z tych osób na dzisiaj, tych, które mają ją na poziomie powiedzmy niskim bądź średnim, nawet tego nie zauważa i swoje symptomy, ponieważ one są niespecyficzne, one nie wskazują na elektrowrażliwość jednoznacznie i dopiero trzeba trochę poeksperymentować, żeby zauważyć, jak nasz organizm w różnych polach się zachowuje i wtedy lepiej nie myśleć, jakie te pola tam są, tylko mieć urządzenie do sprawdzenia tego, żeby to zobiektywizować. I możemy wtedy też dokonywać ślepej próby. Jeżeli ktoś mówi, że reaguje bardzo szybko na pola, to poprosić kogoś z rodziny, żeby nam włączał bądź wyłączał zasilanie jakiegoś urządzenia bezprzewodowego w taki sposób, że my nie wiemy, a my próbujemy powiedzieć, czy czujemy, czy nie czujemy i potwierdzamy to pomiarowo, tak? I ja naprawdę zachęcam do takich eksperymentów, dlatego że
że w wielu wypadkach okaże się, że rzeczywiście te nasze odczucia to potwierdzają. W wielu się okaże, że one są trafne, ale nie aż tak trafne, jak się spodziewaliśmy, bo wynikają z wielu innych czynników, również psychologicznych, ale naprawdę wtedy, kiedy możemy mierzyć i możemy zacząć się na to wystawiać i na różne sygnały o różnym poziomie, wtedy zaczynamy siebie poznawać i zaczynamy widzieć, jak na te pola reagujemy, tak? Jak się Tak, bo wysypiamy w tutaj różnych może polach i tak dojść, bo dalej. u skrajnych takich reakcjach psychologicznych, powiedzmy, ludzi, może dojść do tego, że rzeczywiście się fiksujemy na tym i sobie indukujemy problem. I miałam nawet taki przypadek osoby, która zgłosiła się do mnie, to chodziło o bliską osobę tej osoby, która się już wyprowadziła do lasu. I tam było poszanowanie, dlatego że ta osoba miała, źle się czuła, chciała unikać tego promieniowania, po prostu nie mogła funkcjonować w normalnych warunkach. Z tym, że zaistniała wątpliwość, czy ta osoba sobie nie indukuje tego ze strony tej osoby, tego bliskiego, który się do mnie zgłosił po pomoc. On nie kpił, ale mówił, że sam nie jest pewien, czy to przypadkiem nie jest częściowo jednak wymysł wyobraźni, czy wyindukowane, psychosomatyczne. I ja wtedy powiedziałam, dobrze by był ten miernik, żeby to będzie obiektywne, tak, zastosować. Dokładnie. Ale wracam do tego pytania o tą grupę sensitive population, czyli grupa osób wrażliwych, czy tu chodzi tylko o elektrowrażliwość, czy możemy też tą normę powinniśmy zastosować właśnie do szczególnie wrażliwych osób, czyli małych dzieci, chorych osób, starszych. Przede wszystkim osób chorych, starszych, oczywiście małych dzieci, kobiet w ciąży i tak dalej, powinniśmy stosować tę normę. Generalnie im bardziej osoba jest chora, szczególnie jeśli mówimy o chorobach przewlekłych, tak, tych chorobach cywilizacyjnych, tym będzie bardziej elektrowrażliwa. Generalnie taka zależność istnieje, tak, i szczególnie jeśli dotyczy to problemów neurologicznych, szczególnie jeśli dotyczy to tego typu chorób, to oznacza, że nasze możliwości jakby regulacyjne czy utrzymania homeostazy w organizmie są na zmniejszonym poziomie, co oznacza, że zakłócenia z zewnątrz dla pracy naszego organizmu będą miały na nas większy wpływ, co oznacza, że potrzebujemy stosować jakby normę dla populacji jakby wrażliwej. Także tutaj nie stroniłbym od tego, żeby za każdym razem, kiedy mówimy o tym, zawsze odnieść się do kontekstu osoby, jeśli już mówimy o osobie niekoniecznie chorej, ale z dolegliwościami przewlekłymi, albo wrażliwej ze względu na stan, w którym jest, tak jak kobiety w ciąży, tak, czy kobiety przed zajściem w ciążę, które chcą zajść w ciążę, to jest to samo, tak, to jest zakłócenie dla normalnej pracy hormonalnej naszego organizmu i przecież mamy również w tym opracowaniu wpływy na płodność i tak dalej, więc nie są one, więc wtedy przynajmniej zejdźmy do tych norm dotyczących ekspozycji nocnej, tak, jakby, żeby się zabezpieczyć, przynajmniej w czasie snu, to jest takie absolutne minimum, ale jeżeli to jest tylko możliwe, no to starajmy się tworzyć sobie warunki takie, jak są dla populacji wrażliwej, bo one tak naprawdę zbliżają nas do takiego miejsca czy życia, w jakim byliśmy te 30 lat temu, kiedy całej tej telekomunikacji nie było, tak? A tylko zbliżają, bo jak pokażę, to jest jeszcze powyżej pól naturalnych. Więc to jest jakby dokument europejskiej i mówiący o tym, jak mierzyć i jakie są standardy czy normy biologiczne. Tutaj mamy to, jak widzimy, rozpisane bardzo dokładnie, tak? Na różnego typu sygnały i na ekspozycję dzienną, nocną i dla jakby populacji wrażliwej. Natomiast możemy również tutaj się odwołać do, i za chwileczkę pokażę, dokumentu Instytutu Biologii Budowlanej. On jest troszeczkę bardziej uproszczony, niemniej w zasadzie w dużej większości się pokrywa z tym, co tutaj będziemy widzieć. Tutaj mamy ten Instytut Biologii Budowlanej, to są zalecenia ostatnie, aktualne, jakie zostały przez niego wydane. One są z 2015 roku, więc nadal nie były aktualizowane, więc są uznane nie dlatego, że ktoś zapomniał, tylko dlatego, że są uznane za ciągle aktualne, tak? I nie było potrzeby tego aktualizacji. Tutaj już na samym początku mamy powiedziane, że dotyczy to przestrzeni snu, tak, że dotyczy to przestrzeni snu, więc tutaj nie mówimy o ekspozycji dziennej, stąd te normy dotyczą jakby ekspozycji nocnej i przede wszystkim przestrzeni snu i wypoczynku.
No i tutaj po kolei mamy, ponieważ to chciałem pokazać, mamy pola elektryczne niskiej częstotliwości, pola magnetyczne niskiej częstotliwości, to są instalacje elektroenergetyczne i nasze instalacje w domach również, tym się dzisiaj nie zajmujemy, ale to też jest istotny wkład w naszą ekspozycję na pola i też jak widzimy standardy biologiczne tutaj i standardy pomiaru i sprzęt pomiarowy do tego celu potrzebny również jest dostępny. I również trzeba go wybrać właściwie, no ale na dzisiaj się tym nie zajmujemy, na dzisiaj zajmujemy się polami o częstotliwościach radiowych, tak? I tutaj mamy promieniowanie o częstotliwościach radiowych i Instytut Biologii Budowlanej dzieli to na takie 4 zakresy, tak? Zakres, w którym nie ma żadnej anomalii, czyli możemy przyjąć, że przy takich poziomach w zasadzie wpływy pól elektromagnetycznych są żadne, to znaczy nie wpływają na ludzki organizm, tak? Czyli mamy żadne anomalie, czyli tak samo jakbyśmy byli w warunkach innych. I ten poziom jest tutaj oceniony na poniżej 0,1 mikrowata. Tak. Czyli te warunki idealne, jak widzimy, to się praktycznie pokrywa z tym, co jest dla populacji wrażliwej w Akademii Medycyny Środowiskowej. Dalej mamy niewielka anomalia, tak, czyli slight anomalii, to jest od 0,1 do 10 mikrowatów. Tak? I mamy bardzo poważną anomalię, to jest od 10 do 1000 mikrowatów i ekstremalną anomalię to jest więcej niż 1000 mikrowatów, tak? Czyli więcej niż 1 miliwat. To znaczy, że za ekstremalne Instytut Biologii Budowlanej w tej chwili interpretuje to, co jest na poziomie 10 000 do 100 000 razy niższym niż norma krajowa nasza obowiązująca, czyli nawet jeżeli norma krajowa nasza jest wykorzystana przez operatorów w 1/1000, to jest to ekstremalne z punktu widzenia Instytutu Biologii Budowlanej. Tak, tak żebyśmy złapali tą skalę, ona jest, tak jak mówię, no, kosmiczna i przerażająca, jeżeli na to spojrzymy. Ale po to jest między innymi ten dokument, to opracowanie Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej, po to, żeby wytłumaczyć, na jakiej bazie te normy powstały, z jakich badań naukowych to wynika i dlaczego to są normy ochronne, a nie normy, które mają służyć po prostu telekomunikacji bezprzewodowej, tak, i rozwoju przewodowego. I jeszcze dla przypomnienia, to co już o czym Pan już mówił tutaj i dla upewnienia się, tak, te normy były określone o wartości szczytowe. Tak, tutaj cały czas mamy wartości a szczytowe normy i teraz oficjalne są na średniej, więc tutaj tak, jeszcze dokładnie. się zwiększa ta różnica. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe komentarze, na które warto zwrócić uwagę, bo ten jakby podział jest taki prosty, uproszczony tutaj w tych normach, natomiast mamy tutaj powiedziane, że wartości się aplikują do pojedynczych źródeł, tak? Czyli tak jak tam mamy, czyli do pojedynczych źródeł promieniowania, takich jak na przykład technologia GSM, czyli 2G, UMTS, czyli 3G, promieniowanie Tetra, LTE, czyli 4G, technologie WiMAX, radio, telewizja, Wi-Fi, czyli WLAN, telefony DECT, Bluetooth i tak dalej i odnoszą się do wartości szczytowych. Tak? Nie odnoszą się do obracających się anten radarów. Tak? Tutaj jest takie jak anteny powinny być oceniane jeszcze bardziej jakby krytycznie, natomiast tutaj mamy jeszcze dodatkową uwagę, że bardziej krytyczne źródła promieniowania o częstotliwościach radiowych, jak źródła tak zwane pulsujące, czyli periodyczne, zmodulowane impulsowo, tak innymi słowy moglibyśmy powiedzieć, takie właśnie jak technologie GSM, Tetra, WLAN i tak dalej i cyfrowa telewizja, takie jak również transmisja danych UMTS, LTE i tak dalej, powinny być oceniane bardziej poważnie, tak, czyli krótko mówiąc, szczególnie jeśli poziomy są wysokie, czyli krótko mówiąc bardziej krytycznie, tak, a mniej krytycznie powinny być oceniane źródła niepulsujące, nieperiodyczne, takie jak właśnie radio FM, średniofalowe radia, czyli te stare technologie analogowe, tak, które powinny być oceniane, mogą być oceniane mniej, co dokładnie odpowiada temu, co tabela Akademii Medycyny Środowiskowej pokazuje z rozbiciem na te sygnały.
Także mamy to tutaj wyjaśnione, że po prostu te niuanse pomiędzy tymi normami a tymi Akademii Medycyny Środowiskowej wynikają po prostu z charakteru sygnałów, tak? Dla różnych charakterów sygnałów. I one są te opinie zbieżne. A proszę powiedzieć, czy ci naukowcy, którzy stoją za tymi dwiema instytucjami, czy oni zupełnie niezależnie od siebie robią te badania i te wnioski? Jeśli chodzi o Instytut Biologii Budowlanej, to generalnie te opracowania były wcześniejsze i wynikają z innej grupy badającej, tak? Ale generalnie, dlatego że zalecenia Instytutu Biologii Budowlanej nie mają jakby przytoczonych podstaw badawczych, tak? Nie są badaniem naukowym, tak jak analizą taką jak opracowanie Akademii Medycyny Środowiskowej, stąd nie są opublikowane jako dokument naukowy, tylko są dokumentem Instytutu, tak, zaleceniami, ale z mojej wiedzy wynika, że to wynika jakby z innego zespołu ludzi, który to analizował. Niemniej analizowane są w wielu przypadkach te same badania, bo na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat ich było mnóstwo, w związku z tym te interpretacje są zbieżne, tak jak widzimy, bardzo mocno. Bo Tak? badania są jakby... Czy będziemy się posługiwali tym dokumentem, czy będziemy się posługiwali dokumentem European, to w zasadzie odnosimy się do tych samych poziomów i w taki sam sposób je oceniamy i interpretujemy, tak? Także tutaj nie ma wielkich różnic. To, na co chcę zwrócić uwagę, bo to jest ważne i często przez ludzi błędnie interpretowane, to tutaj takie dodatkowe wyjaśnienia mówiące o różnego typu standardach, na razie to zamknę. Tutaj mamy podaną próg czułości telefonu komórkowego, czyli to, kiedy telefon komórkowy de facto jeszcze jest w stanie pokazać sygnał albo nawiązać połączenie głosowe. Teraz zwróćmy uwagę, że telefonowi komórkowemu wystarcza do nawiązania połączenia głosowego poziom 1/1000 mikrowata na metr kwadrat. To oznacza, że my spokojnie możemy realizować, że spokojnie telefon może mieć zasięg i nadal możemy być wewnątrz w normie biologicznej, więc to nie jest właściwy test. Efektywnie można rozmawiać? Tak, można rozmawiać, z tym, że wtedy jak rozmawiamy, to nie mamy promieniowania od stacji bazowej, tylko mamy promieniowanie dużo większe od telefonu, czyli od stacji bazowej wtedy jest 1/1000 mikrowata, ale nasz telefon będzie wtedy pracował na pełnej mocy, dlatego że jest daleko od stacji bazowej i będzie pracował z pełną mocą, w związku z tym sumaryczna nasza ekspozycja jest bardzo duża w czasie rozmowy, więc to nie chodzi o to, że możemy rozmawiać, ale chodzi o to, że jeśli ktoś na podstawie zasięgu telefonii komórkowej chce oceniać wpływy biologiczne, to się myli, bo my nie musimy zejść aż do tego, żeby wyłączyć telefon komórkowy, żeby być nawet w najbardziej ostrej normie biologicznej, tak? Telefon nadal będzie mógł mieć zasięg, czyli nadal będziemy mogli otrzymywać SMS-y i nadal będziemy mogli nawiązać połączenie, jeśli trzeba, i nadal pokazywać, że jest zasięg na telefonie, a my jesteśmy chronieni według najostrzejszego standardu biologicznego. Więc to jest warto zauważyć, bo część ludzi myśli, że do ochrony elektromagnetycznej naszej to my musimy zejść do takich poziomów, żeby telefon nie działał. Nie, telefon będzie działał przy bardzo niskich poziomach jeszcze i zejście do takich poziomów, na których telefon nie działa, co oczywiście byłoby super fajne, ale jest bardzo trudne, tak technicznie i w dzisiejszej rzeczywistości, bo musimy zejść poniżej tych poziomów 1/1000 mikrowata. Teraz druga rzecz, którą tu warto zauważyć, to jest jaki był poziom, dopóki telekomunikacji bezprzewodowej nie rozpętaliśmy, czyli poziom naturalny. Poziom naturalny to jest 1/milionowa mikrowata na metr kwadrat, czyli tyle byliśmy napromieniowywani jeszcze jakieś mniej więcej 30 lat temu, kiedy telekomunikacja bezprzewodowa, taką jaką dziś znamy, praktycznie nie istniała i jeśli nie byliśmy specjalnie narażeni gdzieś, to mieliśmy takie poziomy tła, czyli 1/milionowa część mikrowata na metr kwadrat. Tak. Zwróćmy uwagę, że nasza norma na dzisiaj, już nawet nie uwzględniając wartości szczytowych czy średnich, wynosi 10 watów na metr kwadrat, czyli jest 1,12 razy większa od tego, co mamy naturalnie. Więc jest to tak naprawdę to normą powinno być to, co w naturze. Tak naprawdę. Tak bo naprawdę, nie jesteśmy w stanie do końca tego ocenić, prawda?
Dokładnie, tak. Organizm Także jest bardzo skomplikowany, ale teraz jeszcze mój komentarz, Panie Pawle, proszę zobaczyć, 30 lat i zobaczmy, co się dzieje, jeśli chodzi o stan zdrowia ludzi w krajach tak zwanych ucywilizowanych. I pytanie następne, jaki jest udział tego czynnika chorób chorób, tak? Właśnie w powstawaniu tych chorób. Wiemy, że mamy mnóstwo różnych innych czynników, choćby zatrutą żywność, ale teraz pytanie, jak duży jest udział właśnie tego w powstawaniu naszych chorób? no, wszystkie te badania, które doprowadziły Europejską Akademię Medycyny Środowiskowej, Instytut Biologii Budowlanej do ustalenia tych norm, no, bazują właśnie na tych badaniach, które pokazują, że ten wpływ jest ogromny. Tak. Na poziomach, jak widzimy, miliony razy niższych i więcej niż to, co jest dopuszczalne, tak? Tak. W tej chwili prawnie. Jaki ten udział jest realnie i na jakie jednostki chorobowe, no to możemy sobie w tych badaniach, bo przecież mamy do niej odniesienia, mamy literaturę i możemy sobie w tym poczytać i oczywiście nauka stara się to zbadać. Problem z mojego punktu widzenia jest taki, że nigdy się już tego nie dowiemy, jak bardzo Bo zepsuliśmy nie mamy siebie grupy poprzez- kontrolnej. to już nie mamy szansy na grupę kontrolną, a wszyscy jesteśmy na to wystawieni, jesteśmy wystawieni na poziomach, także w badaniach takich typowych badaniach epidemiologicznych, takich jak porównawczych, tak, innymi słowy mówiąc wprost, nie jesteśmy w stanie tego wykazać, dlatego że każdy z nas jest już dzisiaj tak mocno na to wystawiony, że nie ma do czego porównać. Innymi słowy, jeżeli wszystkich na to wystawiliśmy, całą populację i wystawiamy codziennie, to nie dowiemy się nigdy, jakby mogło wyglądać nasze zdrowie bez tego. Tak. Mamy tylko narzędzia badawcze, naukowe, które pokazują nam coraz więcej z roku na rok oddziaływań na bardzo niskich poziomach, które w bardzo poważny sposób zaburzają naszą biologię i nie pozwalają jej funkcjonować naturalnie. I te oddziaływania są bardzo szerokie w swoich skutkach, dlatego że nie dotyczą jednego wybranego organu, czy wybranego części naszego systemu, jakby czy nerwowego, czy ciała i tak dalej, tylko są efektami systemowymi, które w dodatku będą oddziaływały bardzo indywidualnie, zależnie od naszych indywidualnych słabości czy predyspozycji. Także u jednej osoby może to się przyczynić do szybszej neurodegeneracji, na przykład wcześniejszego zapadnięcia na Alzheimera, albo w ogóle zapadnięcia na Alzheimera czy Parkinsona, tak? Co wyraźnie mamy jakby wskazówki w naturze. U innej osoby to może pójść w kwestie rakowe, u innej w kwestie chorób psychiatrycznych, u jeszcze innej w kłopotach z detoksyfikacją i zatruciem, w związku z tym rzeczami, które są u jednych będzie powodowało u bardzo dużej grupy ludzi bardzo wiele zaburzeń na błonach jakby półprzepuszczalnych, czyli barierze krew-mózg i barierze jelitowej. Stąd pola elektromagnetyczne mają ogromne przełożenie, sztuczne pola w tym zakresie częstotliwości mają ogromne przełożenie na funkcjonowanie flory jelitowej. Wyjaławiają ją nie w taki sposób jak antybiotyki, w sposób dużo mniej selektywny i dużo bardziej długotrwały, tak? I nie pozwalają się temu regulować. Ale to są tylko symptomy, które my widzimy, natomiast deregulacji ulegają wszystkie nasze systemy, tak? Cały system, cały organizm. Panie Pawle, ja też doszłam, bo ja zadałam sobie trud, już zaczęłam to robić w sierpniu tamtego roku i w zasadzie do dzisiaj temat drążę od strony takiej teoretycznej, czyli przeglądu wszystkich badań, no nie wszystkich, bo to byłoby niemożliwe, ale tych, do których dobrnęłam, plus jakichś książek. Skończyło się to opublikowaniem pewnej prezentacji, ja to mam na swoim kanale YouTube, jest to bardzo uproszczona prezentacja, ponieważ temat jest zbyt ogromny, żeby zrobić to już w sposób taki naukowy i całościowy, natomiast chciałam tylko zasygnalizować, jakie elementy ciała ludzkiego organizmu są narażone i w zasadzie było mi trudno mówić tu o jednostkach chorobowych, bo jeżeli wychodzimy od uszkodzenia na poziomie komórki, to oznacza, że to jest na poziomie wszystkiego, bo każda część naszego ciała składa się z komórek i idzie to kaskadowo. Nawet ta mikroflora jelitowa, przecież
wiele na to wskazuje, że mikroflora jest podstawą zdrowia w każdym wymiarze i skórnego, i psychicznego, emocjonalnego, wszelkie jakieś autoimmunagresje i tak dalej. Wszystko jest powiązane z mikroflorą. Jeżeli promieniowanie narusza nam mikroflory, to może naruszać wszystko. Więc innymi słowy, ja doszłam na koniec, bo ja się tak rozwijałam sama w swoich wnioskach, robiąc kolejne odcinki mojej prezentacji, więc doszłam do wniosku takiego, że promieniowanie elektromagnetyczne będzie potęgować każdą już istniejącą chorobę, może potencjalnie, bo to jeszcze zależy od osoby, bądź wywołać dowolną chorobę. Tak. To jest mój wniosek. Znaczy, A absolutnie jest, tak. tak. A dzisiaj się mówi też już w nauce, to tutaj głównie pani profesor Magda Hawas z Kanady, która już długi czas Dużo się bada na niej jakby opieram wpływ, też. tak? Ona mówi w tej chwili o czymś, co nazywa RAS, czyli Rapid Aging Syndrome, czyli Tak. syndrom przyspieszonego starzenia się. Już. I to jest też ciekawa perspektywa patrzenia na oddziaływania sztucznych pól elektromagnetycznych, że tak naprawdę jest to po prostu taki czynnik stresu rozregulowujący całe nasze funkcjonowanie, nawet głębiej niż od poziomu komórkowego, bo mamy efekty mitochondrialne, czyli mitochondria to już jest wnętrze komórki, tak, i efekty na błonach komórkowych w zaburzeniach transportu wapniowego przez błonę komórkową, który tak naprawdę w kaskadzie decyduje o wszystkim. Tak. Wszystkim w naszym organizmie, tak? O każdej reakcji stresowej i tak dalej. I mamy dowody na to, że pola elektromagnetyczne na poziomach miliony razy niższych od obecnie stosowanych, tych, z którymi mamy do czynienia, powodują niefizjologiczne funkcjonowanie kanałów nie tylko wapniowych, ale wszystkich kanałów jonowych na błonie komórkowej. No to jeśli to wiemy, no to w praktyce nie ma jednej jednostki chorobowej, której powinniśmy przypisywać jakąkolwiek uwagę, tylko możemy przypisać uwagę po prostu całemu naszemu życiu i funkcjonowaniu i zdrowiu, tak? Czy starzeniu się, stresowi, wydolności, tak? I jakichkolwiek tych wszystkich aspektów, które ja nazywam, żeby już nie odwoływać się do tego tematu zdrowia, bo on tak został jakby przez medycynę zawłaszczony, że teraz zdrowie postrzega się jako brak zdiagnozowanej jednostki chorobowej, tak? Co jakby absolutnie nie oddaje charakteru tego, dlatego ja mówię również w tym swoim podejściu elektromagnetycznej inżynierii witalności, używam terminu witalność, tak? Witalność jakby przekracza i zawiera zdrowie, bo też mówi o tym, jaką osobą jesteśmy, czy czujemy się na tyle zdrowi, że jesteśmy w stanie w tym świecie jakby też coś do niego wnosić, funkcjonować, być jakby żywi w tym świecie, tak? Kreatywni, żywi, myśleć jakby jasno, kochać i tak dalej. I to jest też zaburzane przez te pola, tak? Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to wpływa na wszystko, tak? Na wszystko to, co myślimy również, nie tylko na to, co się tam dzieje w naszych jelitach, tak? Tak. I dla mnie też takim jednym z wskaźników zdrowia jest to, czy cieszymy się zwykłą czynnością dnia codziennego, zwykłym myciem zębów, nie wiem jak to określić, ale po prostu, że jest... cieszenie się po prostu byciem żywym, tak? Tak, że każda czynność robimy ją z przyjemnością, mamy przyjemność, że na przykład umyliśmy naczynia, czy posprzątaliśmy kuchnię, już pokazuję skrajne jakieś takie zwykłe przykłady, ale naprawdę to jest, tak ja obserwuję, że człowiek w pełni zdrowy i szczęśliwy nie ma z tym problemu, z takimi zwykłymi, tak zwanymi nudnymi rzeczami i cieszy się wszystkim. A chciałam jeszcze zapytać, no tak, zadam panu pytanie, ale to będzie kij w mrowisko, dlatego ja bardzo proszę o bardzo zwięzłą odpowiedź, bo to byśmy mogli pewnie 5 godzin o tym rozmawiać. Z czego wynika tak ogromna różnica między normami biologicznymi a normami, które mamy obecnie w Polsce? No to temat jest faktycznie szeroki, ale tak żebyśmy go jakoś spróbowali zarysować, to potrzeba sobie zdać sprawę z tego, że te standardy, które mamy w tej chwili w Polsce, a właściwie które są mniej więcej takie same, jak są na świecie całym i w Europie, w tym tak zwanym cywilizowanym świecie, tak? Zachodnim, ciągle niższe normy, czyli na takim poziomie, jak my mieliśmy przed zmianami w 2020 roku, mają Chiny. Większość ludzi o tym nie wie. Ciągle niższe normy również. Niższe, czyli ostrzejsze, prawda? Tak, ostrzejsze, tak, ciągle ma Rosja, tak, i ciągle to utrzymuje, przynajmniej na tyle, na ile mi wiadomo, w tej chwili to już nie wiadomo nic, co w Rosji.
W związku z czym, ale tak zwanego tego zachodniego postępującego świata, no to mamy takie same. One są wynikiem pewnej gry nie o nasze zdrowie, tylko o rozwój gospodarczy i polityczny, tak, i pewnej polityki. Teraz, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i na przykład Unia Europejska w tej chwili przy ustalaniu tych norm czy tych standardów korzysta z pomocy organizacji, która nazywa się ICNIRP. To jest organizacja, która to jest International Commission of Non-Ionizing Radiation. To jest Międzynarodowa Komisja do Spraw Promieniowania Niejonizującego po polsku. Komisja, która jest prywatną fundacją z powiązaniami z branżą telekomunikacyjną od dawien dawna, tak? A pomimo tego wszystkiego, pomimo wielu krytyk z wielu stron, które co chwila się zdarzają, od 30 lat ta komisja, do niej się odwołuje cały świat po to, żeby to oznaczyć, a tam pracujące osoby ustaliły sobie autorytarnie taką kompletnie sprzeczną z nauką dogmę, że promieniowanie elektromagnetyczne czy pola elektromagnetyczne oddziałują na organizm ludzki tylko w sposób termiczny. Czyli innymi słowy, w organizmie ludzkim nie ma życia, jest to tylko worek z substancją biologiczną i jedyny efekt, który może się temu organizmowi z punktu widzenia pól elektromagnetycznych przydarzyć, to jest ten związany z tym, że tkanki się nagrzeją, jak w mikrofalówce, od promieniowania elektromagnetycznego. I teraz przyjmując to założenie, które tam bronią na wszystkie sposoby, że nie dopuszczając jakby innych interpretacji, innych rzeczy, wyprowadzają z tego, że jeżeli temperatura naszego ciała w danym polu elektromagnetycznym nie zwiększy się więcej niż o 1 stopień Celsjusza, pytanie brzmi, skąd ten 1 stopień? No stąd, że w normalnej fizjologii człowieka temperatura się waha w okolicach 1 stopnia Celsjusza dobowo, tak? To też jakiś idiota przyjął to jako to, że tak się może wahać od pól elektromagnetycznych i wtedy wszystko będzie dobrze, tak? Tylko to są zmiany dobowe wywołane fizjologią i potrzebami fizjologicznymi organizmu, a to są zmiany wywołane zewnętrznym promieniowaniem, czasami w ułamku sekundy, tak? Teraz ktoś porównał, że jeżeli będzie 1 stopień zmiany, to jest bezpieczne. Nawet to jest kwestionowalne. Już nie mówiąc o założeniu, że są tylko efekty termiczne. I na podstawie tego potem z dużym marginesem bezpieczeństwa wobec tego są ustalane te standardy. Tak? No oczywiście komu one służą? No one służą tym, którzy chcą mieć korzyści z telekomunikacji bezprzewodowej i ostatecznie również nam wszystkim, którzy kupujemy i płacimy za nią. Tak? Płacimy raz w sprzęcie, 2 w abonamentach, tak? Przecież tą całą infrastrukturę trzeba zbudować. Myśmy wszyscy jako obywatele za to zapłacili. Płacimy cały czas, tak żebyśmy sobie zdawali sprawę. Każdy z nas, kto krzyczy, że jest, codziennie to wspiera, tak? Codziennie za to płaci i za to zapłacił i będzie płacił w przyszłości, jeżeli będzie nadal z tego korzystał. No i dzisiaj już, ponieważ nikt sobie nie wyobraża, jakby to mogło być inaczej, że cały czas nie jesteśmy podłączeni i cały czas nie oglądamy filmów i tak dalej, mamy kolejne fazy rozwoju tego, które coraz bardziej wymagają większych poziomów i nikt nie ukrywał w debacie na forum sejmowym, w debacie, w której uczestniczyłem do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci, nikt nie ukrywał ze strony operatorów i Ministerstwa Cyfryzacji celów rozszerzenia tej normy. To było jasne i było jasne już dużo wcześniej, kiedy Polska dostarczyła danych dla Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej do tego, żeby pokazać, że te kraje, które mają niższe standardy, niższe normy, to po prostu są głupie, bo im się nie zmieści telekomunikacja 4G i 5G w tych standardach. I polski rząd dostarczył danych do tego, żeby to udowodnić i żeby wesprzeć w tym sensie, zbudować lobbying po prostu, że Polska, jeśli nie podniesie tych norm, to się 5G nie uda i nie będzie mogła być nowoczesnym krajem, tak jakby. Większość społeczeństwa w to uwierzyła, to zostało przegłosowane i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. A proszę mi powiedzieć, czy Pan próbował sobie odpowiedzieć na pytanie, bo ja sobie je często zadaję. Przecież ci ludzie, ja nie wierzę wszyscy, ci decydenci, którzy stanowią prawo, przecież ponieważ jeżeli już się pochylają nad tym tematem, to na pewno choćby dla celów prywatnych orientują się w nim. Czy oni się nie boją o własne zdrowie, czy zdrowie własnych dzieci i wnuków?
Wiesz, to jest Powiedziała Pani to zatrważające. zdanie w takim złożeniu, które jest tu bardzo istotne. Przecież jeśli się pochylają, nie pochylają się. No ale jeśli słyszą kontrargumenty, bo przecież aktywnie zagłuszają ludzi, którzy starają się powiedzieć publicznie, że to może być szkodliwe dla zdrowia. Jest to zagłuszane, to jest niewątpliwe, prawda? No tak, próbowała mówię- kiedyś Pani Więc Próbowała jest Pani kiedyś sygnał, wnieść jakby zrozumienie, nowe zrozumienie czegoś osobie, której interesy są sprzeczne z tym zrozumieniem? no, to widać nawet w takim bezpośrednim, w tych I teraz to jest jeden Czy element. ktoś czuje, że jeżeli zgodzi się ze mną, to będzie musiał zrezygnować, czy ograniczyć telefon komórkowy, czy Wi-Fi. Nie, Już jest bardzo. Już mówię na takim poziomie, prawda, Tak. interesu, powiedzmy. To jest bardzo wielkich zarobkach. minimalny poziom, tak? Ale teraz Tak. zwróćmy uwagę, że mówiąc o decydentach, tak, jakby politycznych i społecznych, czy nawet ludziach, nie wiem, z Ministerstwa Zdrowia, to jest już kilkanaście lat historii zmian tych przepisów na gorsze dla zdrowia ludzi, tak? I ci ludzie uczestniczyli w tym, podpisywali to i tak dalej, tak? Teraz przyznanie się dzisiaj, że pola elektromagnetyczne mają wpływ na zdrowie, bo ja nagle siadłem i to zrobiłem, to w przypadku tych osób jest jakby podcięcie gałęzi, na której żyją, funkcjonują ich tożsamości. Samonapędzające się. Nawet z ludzkiej zupełnie, już nawet nie próbując ich krytykować czy pokazywać takich przesłanek, ale z takiej ludzkiej potrzeby zachowania takiej wewnętrznej integralności. Jeżeli cały czas działałem w jakimś określonym sensie i miałem przekonanie, że to nie ma żadnego wpływu, uwierzyłem osobom, że to nie ma wpływu na to i działałem na rzecz rozwoju tej telekomunikacji i tak dalej, to jak teraz przyznać, że się myliłem i że to wszystko zrobiłem? No, to jest trochę taki pewnie mechanizm, jak w religii nawet, nie wiem, czy to jest poprawne, co ja mówię, ale po prostu coś tak mocno w coś wierzymy przez wiele, wiele lat, że wybicie się z tego jest w zasadzie niemożliwe. No i oprócz tego oczywiście to, co dzisiaj jest, nas wszystkich oddziaływuje i wszyscy jesteśmy pod wpływem tego oddziaływania, czyli krótko mówiąc interes jakby finansowy, tak, w promowaniu pewnego rozwoju, w promowaniu tego, że na to będziemy inwestować, to ludzie będą kupować, tak, pewien marketing i tak dalej. Jeżeli popatrzymy nawet na to, jak branża telekomunikacyjna dziś jest wielka i silna, tak, to ja zawsze mówiłem, że to się nie zdarzy w tym świecie, takim jakim żyjemy, nie zdarzy się, że ktoś wyjdzie i powie, że rozwój telefonii komórkowej, tak, i łączności bezprzewodowej zrujnował nam zdrowie i że rujnuje dalej. Dlatego, że gdyby ktoś to oznajmił i byłby to ktoś wiarygodny i by powiedział, myliłem się, teraz przeanalizowałem badania i to zrobiłem, to mielibyśmy światowy kryzys ekonomiczny dużo gorszy niż w 2008 roku. Bo padłyby wszystkie fundusze, w których ludzie mają emerytury, renty, inne rzeczy, padłyby różnego typu instytucje, które kredytują całą olbrzymią branżę telekomunikacyjną i wkładają to każdej sekundy, kiedy my rozmawiamy, tysiące urządzeń bezprzewodowych schodzą z linii produkcyjnej. Tak, ale z drugiej strony rodzaj ludzki padnie. Prędzej czy później, jak tak będzie dalej. Ale próbujemy. Panie Pawle, wracamy do meritum, czyli mówiliśmy o normach i teraz mamy tutaj taką karteczkę dołączoną do tego miernika z kolorami, które odpowiadają pewnym zakresom właśnie tego promieniowania, jego sile, tak? Czy jakiś tu komentarz, bo mamy zielone, żółte, pomarańczowe, czerwone. Powiem tak w skrócie też taką historię z życia. Przyszli do mnie sąsiedzi, oni wiedzą, że mam miernik, trochę się tam interesowali tymi sprawami i ja mówię, ja mam w domu wszędzie zielono. Ale oni są dosyć sceptyczni wobec tego tematu, z tym, że na tyle otwarci, że są gotowi rozmawiać. A co to znaczy, że masz zielono? Kto sobie to wymyślił? Taki był między komentarz. Ja też nie chciałam wchodzić w jakieś szczegóły, bo nie chcę przy okazjach towarzyskich rozmawiać o czymś, co rozmawiam w ramach mojej pracy. Także odechciałam się nawet tłumaczyć, ale od razu taki sceptycyzm, że my sobie jakieś tu kolorki wymyślamy i jak jest zielony, to jest bezpieczny. No i jak się zwrócą do Ministerstwa Cyfryzacji, czy którego już nie ma zresztą, czy do osób jakby, które wyrażają na ten temat jakby powszechne poglądy, to absolutnie uzyskają potwierdzenie tego. Także
Wszystko jest w porządku. Mhm. Ja myślę, Może że powiem, według tego, czy to rzeczywiście odpowiada temu miernikowi, no powinno, bo jest załączone, że dla koloru zielonego mamy poniżej 1,1 mikrowata na metr kwadrat, czyli to jest ta norma. chyba to jest zakres, tak? To kolor zielony odpowiada, o ile ja dobrze pamiętam, ale to nie jest aż takie ważne, no to jest mniej więcej poniżej 1 mikrowata na metr kwadrat, tak? Przy czym dotyczy to wartości chwilowej, tak? Szczytowej chwilowej, bo te lampki mrugają nam jakby w tak tego, a nie tej wartości maksymalnej zatrzymanej, tak? Także tam tak jak to jest napisane, natomiast tak jak mówię, te normy trzeba interpretować w odniesieniu do konkretnych sygnałów. Na tym mierniku mamy tylko ograniczoną możliwość, więc to są pewne przedziały i nie potrzebujemy się aż kurczowo trzymać tego, czy Nie, to ale jest... powiedzmy, bo tak, chciałabym być jednak tu bardziej ścisła, dlatego że mówiliśmy o tej normie takiej Zielony kolor tu jest podzielony też na miganie i na brak migania, tak? Także on będzie Tak. poniżej 1 mikrowata będzie ta lampka migała z tego, co ja Ale wiem. ja tu właśnie włączyłam sobie i tu mam cały czas mi miga zielone w tej chwili i maksymalny mam 0,37. No. Czyli to nie odpowiada tutaj tej karteczce, bo tam jest poniżej 0,1. O co mi chodzi? Jeżeli powiedzmy ktoś by chciał sobie zapewnić środowisko takie bardzo wyśrubowane, bo ma maleńkie dziecko w domu, tak? Czy jest bardzo wrażliwy i myśli o tej normie 0,1, a nie 10, tak? Bo generalnie przyjęliśmy według tych Znaczy 0,1 mikrowata na metr kwadrat wartości szczytowej, to życzę oczywiście, ale to jest dzisiaj już praktycznie nie do osiągnięcia, chyba że jesteśmy w bardzo, bardzo dobrze ekranowanym pomieszczeniu albo bardzo z dala od jakichkolwiek ludzkich instalacji, co w Polsce przy naszym zaludnieniu jest praktycznie już niemożliwe. Dobrze, czyli można tu pewnie... Poza jakimiś wyjątkowymi lokalizacjami. Myślę, że dla takich celów, to też wynika z mojego doświadczenia pracy z osobami elektrowrażliwymi, kiedy one faktycznie uzyskują dużą poprawę. Biorąc ten miernik, jeżeli uda nam się być na poziomie mrugającej zielonej lampki, czyli poniżej 1 mikrowata na metr kwadrat wartości szczytowej, O to chciałam to większość ludzi, nawet elektrowrażliwych, zaczyna ich organizm się przestawiać na normalne Tak, czyli tutaj jest ten poziom prawdopodobnie migający to jest 1, a nie Tak. migający z zielony to pewnie 10, tak? Tak, dokładnie. Do tego Tak to jest wyskalowane i być może ten jakby papierek jest tam z pewnego rodzaju błędem, tak? Ale tak też mniej więcej bo tutaj pokazują. jest for sleeping areas, czyli właśnie dla trybu nocnego i to No jest tak, Building Biology Evaluation Guidelines. No bo tam jakby te normy Instytutu Biologii Budowlanej, które tutaj były podstawą dla tej karteczki, bo tak naprawdę ta kartka się na to powołuje, wręcz na Instytut Biologii Budowlanej, no one tam mówią, że to no anomaly to jest 0,1 mikrowata na metr kwadrat, tak? Ale 0,1 mikrowata na metr kwadrat wartości szczytowej, no już dzisiaj będzie bardzo trudne do uzyskania i myślę, że czasami nie ma sensu aż do tego dążyć, bo to będzie bardzo, bardzo bardziej stresujące niż też bardzo trudne, tak? I jeżeli sobie ustawimy tą poprzeczkę aż tak wysoko, czy aż tak restrykcyjnie, no to nam się okaże, że nigdzie nie znajdziemy warunków do funkcjonowania. Także moje doświadczenie jest raczej na poziomie tego 1 mikrowata. Jeśli ktoś ma w sypialni poniżej 10, ale jest, nie wiem, dorosłą osobą i dobrze się czuje, to też już super, tak? Jakby w porządku i nie jest to Wi-Fi, tylko ze stacji bazowych. To też będzie całkiem przyzwoicie. Natomiast jeśli ktoś faktycznie, mówimy o dzieciach i osobach, które chcą naprawiać swoje zdrowie, czyli odwracać jakby efekty chorobowe, no to ten poziom 1 mikrowata jest taki dosyć krytyczny, czyli powinniśmy być poniżej niego w miejscu spania, tak? Że w sypialni. To byłoby jak najbardziej wskazane, bo często jest tak, że zmniejszenie, na przykład ktoś ma, załóżmy, nie wiem, ekstremalne wartości, czyli powyżej kilka tysięcy mikrowatów w tej chwili, tak? I udało mu się to zmniejszyć do 100 mikrowatów, a jest osobą dosyć wrażliwą elektromagnetycznie, często to nic nie zmienia. Tak, często to jest jeszcze ciągle za dużo, to jest tak dużo powyżej progu jakby wrażliwości tej osoby, że ta zmiana, pomimo tego, że jest nawet 10 czy nawet 100-krotna od tego, co było, to jeszcze organizm tego nie traktuje jako odpoczynek od tego stresu, od tego pola. Więc dla mnie, z moich doświadczeń i studiowania całej tej wiedzy, taką granicą
realnie praktycznie do przyjęcia to jest poziom maksymalny 1 mikrowata. Jak Mhm. schodzimy poniżej 1 mikrowata na metr kwadrat w sypialni, to z czasem, bo to oczywiście też się nie dzieje w trymiga, dla niektórych ludzi natychmiast, ja mam klientów, którzy zakupili na przykład baldachim ekranujący na łóżko z matą, który bardzo mocno redukuje promieniowanie w miejscu spania i dosłownie po 1-2 nocach do mnie dzwonią, że po prostu kompletnie inaczej śpią, tak, że zupełnie inaczej się czują i tak dalej. Niektórym osobom, szczególnie tym bardziej chorym i tak dalej, zajmuje to miesiąc, 2. Mhm. Postępująco zaczynają czuć się lepiej, tak, zaczynają się lepiej wysypiać, ale jest tam dużo do zrobienia dla tego organizmu, więc to zajmuje czas, tak, i nie jest takie natychmiastowe, więc to jest też dosyć indywidualne. Więc jeśli się uda zejść poniżej tego 1 mikrowata, to dla zdecydowanej większości ludzi, właściwie wszystkich, z którymi miałem okazję pracować, to daje zmianę, tak, wyczuwalną prędzej czy później, bardzo odczuwalną zmianę, jeśli chodzi o miejsce snu. Dobrze. To jeszcze pytanie, na które Pan mi wcześniej obiecał odpowiedzieć, jak prawidłowo dokonywać pomiarów? No właśnie, no to teraz króciutko sobie to powiemy, bo tak naprawdę jest to dobrze opisane w tym takim moim przewodniku, który postaram się teraz szybko pokazać. Chyba I go też mamy, podlinkuję to w chyba opisie. mamy go tutaj, gdzie pokazywałem, tak. I mamy tutaj artykuł Pomiar i ocena promieniowania elektromagnetycznego, przewodnik świadomego obywatela, i to jest ten sam artykuł, który się ukazał w gazetce Instytutu Spraw Obywatelskich, Tak. którą pani pokazywała. Mhm. I ten artykuł najpierw podsumowuje to, na co zwrócić uwagę przy wyborze miernika, i to tak naprawdę są bardzo króciutko, bo ten przewodnik miał być krótki, podsumowane te rzeczy, o których mówiliśmy sobie tutaj, ale dużo Tak. głębiej je komentowaliśmy. Potem mamy tutaj limity biologiczne promieniowania w uproszczeniu. To jest pewne uproszczenie użyteczne dla takiej szybkiej oceny, tak? Tak. Więc tutaj te poziomy biologiczne bezpieczne mamy poniżej 10 mikrowatów, ale tak jak wiemy, dla przestrzeni snu byłoby jeszcze lepiej zejść jeszcze niżej, i to zależy to też od sygnału, tak? Dla Wi-Fi będzie potrzeba zejść jeszcze niżej, dla innych sygnałów być może te 10 wystarczy. Po prawej stronie mamy odpowiednie wartości w jednostkach natężenia pola, czyli w woltach na metr. Gdyby ktoś posiadał miernik, który mierzy w woltach na metr, to może się odnieść do tych jednostek tutaj. Przeliczenie wprost nie jest takie intuicyjne, bo one są związane z zależnością kwadratową, w związku z tym tutaj się nie da tego tak liniowo przeliczyć, tak? I widzimy tutaj, jak wyglądają te jednostki. Co ciekawe, ten nasz miernik Safe and Sound Pro 2 może się również przełączyć na jednostki w woltach na metr, możemy go tak użyć, tak, wystarczy na dłużej, czyli tam 3-4 sekundy czy 5 przytrzymać przycisk Max Reset. Mamy tutaj też krótko o identyfikacji sygnałów i analizie audio, to tutaj to rozwinęliśmy bardzo mocno. Mamy kwestię reakcji na krótkie impulsy, o tym też mówiliśmy. I mamy funkcję peak hold czy max hold dla usłyszenia tego, i mamy ten nasz miernik jako spełniający te wymagania do pomiarów i pomiar wartości szczytowej i średniej, o tym również mówiliśmy. No i mamy teraz krótko, mierzymy, tak? I co robić z tym miernikiem? I teraz najpierw robimy krótki rekonesans, czyli taką identyfikację sygnałów, czyli z jakimi sygnałami mamy do czynienia, czyli włączamy miernik i funkcję analizy audio, czyli włączamy sobie ten głośnik, bądź podłączamy słuchawki, jeżeli nie chcemy nikogo niepokoić, to też można zrobić. Z tym miernikiem jest port słuchawkowy, jest tutaj u góry i wtedy nam się dźwięk wyłącza. Włączamy analizę audio, żeby być w stanie identyfikować, i identyfikujemy po dźwięku sygnały, określamy kierunki i patrzymy, jakie są wartości biologiczne tego. Na razie nie robimy jeszcze dokładnego pomiaru, tylko robimy taki rekonesans. Tak. Identyfikujemy najpierw źródła wewnętrzne. Tak, teraz jeszcze króciutko, na chwilę wyłączę jeszcze to, w jaki sposób pokażę, w jaki sposób miernikiem należy. Miernik ma, czułość anteny miernika jest największa od przodu tutaj z tej strony i od tyłu. Tak, to jest taka charakterystyka anteny, jest taką 8. Tak? Czyli jeżeli miernik będziemy mieli skierowany do źródła bądź tyłem, bądź przodem, to uzyskamy największy, najsilniejszy sygnał. Więc jeśli chcemy w pomieszczeniu czy gdzieś na zewnątrz złapać ten najwyższy sygnał, który jest, to staramy się miernikiem poruszać, tak? Delikatnie w różne strony, żeby antena mogła trafić na ten silniejszy sygnał, żeby to mogła
No to jest bardzo istotna Robimy tego informacja. w jednej tylko pozycji, jeżeli chcemy złapać tą maksymalną wartość szczytową, tylko próbujemy namierzyć tę maksymalną wartość tego sygnału, Mhm. poruszając miernikiem i poruszając się. Teraz Tak. jedna ważna rzecz jest, jeżeli my miernik mamy odczytem do siebie w tej takiej najwygodniejszej pozycji, tak, czyli jestem Tak. w ten sposób, to te źródła, które będę mierzył, które w tej chwili są od tej strony, będą bardzo czule łapane przez antenę, Tak. ale te, które są od drugiej strony czułości anteny, czyli O nie. stąd, będą tłumione przez moje ciało. Tak. Dlatego muszę też z miernikiem się obracać w różne strony, Mhm. tak żeby on tą nieprzesłoniętą częścią mógł być wystawiony na źródła. Tak? Mhm. I robimy to w pomieszczeniu na początek jako taki rekonesans pomiarowy, tak jak tutaj sobie to powiedzieliśmy. I w tym momencie dalej, jakby idziemy sobie po tej strategii, identyfikujemy te źródła. Jeżeli zidentyfikujemy najpierw źródła wewnętrzne, czyli te, które są pod naszą kontrolą, nasze źródła, mówiąc krótko, tak? Czyli nasze urządzenia podłączone, czy to są jakieś telefony bezprzewodowe, czy to są urządzenia Wi-Fi, czy to jest telefon, czy to inne rzeczy. Jak je sobie zidentyfikowaliśmy wszystkie, to najlepiej jest je wyłączyć. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy tak naprawdę mierzyć naszą ekspozycję od sygnałów z zewnątrz, czyli tych, na które nie mamy wpływu bezpośredniego, nie możemy wyłączyć. Te wewnętrzne oczywiście ciekawie jest zmierzyć i zobaczyć dla poznania, jakie są poziomy, ale one są pod naszą kontrolą, więc je będzie nam łatwiej wyeliminować, możemy to sobie po prostu zostawić na później, bo to są rzeczy, które zależą od nas. Natomiast chcemy teraz, po tym wszystkim przechodzimy do prawidłowego mierzenia tego, jaka jest nasza ekspozycja na sygnały z zewnątrz naszego pomieszczenia, na które nie mamy wpływu. No oczywiście, jeśli robimy pomiary na zewnątrz, czy w jakimś innym pomieszczeniu, no to będą wszystkie te sygnały, bo tam nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć. I poruszamy się z miernikiem po pomieszczeniu. Nie potrzebujemy tak naprawdę pomiar jakby pól elektromagnetycznych takim miernikiem ma sens wtedy, kiedy miernik jest oddalony od dużych powierzchni metalowych czy przewodzących o jakąś odległość rzędu pół metra, lepiej 0,7 metra, więc wynik pomiaru, który będzie przy na przykład, nie wiem, poręczach balkonu albo grzejnikach i tego typu rzeczy, bardzo blisko zmierzony, należy odrzucić, dlatego że on nie jest de facto, nie mówi nam o polu w tym miejscu, tak? Dlatego mierzymy w odległości rzędu pół do 0,7 metra. Raczej staramy się poruszać po tych miejscach, w których normalnie w tym pomieszczeniu przebywamy. Tak? A to właśnie tu chciałam zapytać, bo dlaczego z dala od tych metalowych przedmiotów? Bo one potęgują, prawda? Mogą potęgować. Tak, one, no tam są w jakiś sposób wpływają na to promieniowanie. Tak naprawdę są dwa efekty, tak? Jest efekt tak zwanego promieniowania wtórnego, czyli przy takich zależnie od ich jakby umieszczenia w polu, one będą odbijały promieniowanie i będą następowały efekty jeszcze dodatkowo falowe takie, że w pewnych odległościach odbita wiązka z wiązką jakby bieżącą, czyli tą oryginalną, będą interferowały i będą powodowały w jednych miejscach zwielokrotnienie tego pomiaru, czy będzie dwukrotnie większe, a w innych wygaszenie tego pomiaru. Więc tutaj mamy wiele takich efektów falowych w pomieszczeniach, dlatego nigdy nie powinniśmy przywiązywać jakiejś ogromnej wagi do pomiaru w jednym miejscu, że w tym miejscu na przykład pomiar na łóżku, że głowa jest dobrze, ale już na przykład jest gdzie indziej, na łóżku jest źle, tylko ten wynik największy zmierzony na przestrzeni łóżka jest tym wynikiem, na jaki eksponowani jesteśmy na łóżku. Niestety tak musimy przyjąć. Ale do czego zmierzam? Przepraszam, jeszcze przerwę. Dlaczego o to pytam? Bo pytanie jest, co my tak naprawdę chcemy zmierzyć, bo jeżeli chcemy jakby tak bezwzględnie, nominalnie zmierzyć ekspozycję naszą w danym miejscu w domu, przy wszystkich normalnie włączonych urządzeniach i metalowych elementach, to te metalowe elementy należałoby uwzględnić, prawda? Czyli wraz z tymi metalowymi elementami w otoczeniu, jak to na nas wpływa. Nie wiem, czy Pan rozumie, o co chodzi. Tak, tylko niech Pani zwróci uwagę, że nam chodzi o zmniejszenie ekspozycji. Te metalowe elementy, one działają w sposób bierny, one nie są aktywnymi źródłami. Tak, i teraz, jeżeli mamy, nie wiem, w pobliżu naszego miejsca, w którym chcemy promieniowanie obniżyć, metalowy element, to on będzie promieniował, ale tylko tak mocno, jak będzie promieniowanie na niego padało. Więc on sam w sobie nie ma sensu go jakby mierzyć, tak? A teraz jest drugi efekt, o którym jeszcze nie powiedziałem, jakby
antena czy kalibracja miernika do pomiarów jest wykonywana w warunkach laboratoryjnych, w których miernik mierzy to pole w komorze bezechowej, tak zwanym specjalnym pomieszczeniu, w którym wytłumione są wszystkie odbicia i miernik znajduje się daleko od wszelkich źródeł. I teraz ten pomiar ma sens wtedy, kiedy miernik jest w porównywalnych sytuacji w naszych pomiarach. Jeżeli teraz zbliżymy jakiekolwiek większe metalowe urządzenie, raczej większe będą się liczyły, nie jakieś super małe, to ten wynik, który na mierniku jest, on już nie ma nic wspólnego z kalibracją miernika. Aha. Okay? Także w tym sensie należy go odrzucić nie tylko dlatego, że to pole jest tam większe, że nam się pokazało większe, ale dlatego, że to już nie ma nic wspólnego z pomiarem, dla którego miernik został skalibrowany. Dlatego zachowujmy tutaj pomiar w odległości tego przynajmniej pół metra od dużych metalowych elementów, dlatego że to nam powie mniej więcej w tej przestrzeni, jakie jest promieniowanie, w miarę dobrze pozwoli to zmierzyć, a to, że przy samym metalowym elemencie jest dużo większe, to nam tylko mówi, że tam są dodatkowe efekty odbić i różne inne rzeczy, ale to niekoniecznie nam mówi, że tam to promieniowanie jest faktycznie tak większe, jak nam miernik pokazuje. Tym bardziej, że tam jeszcze będziemy mieli takie efekty, że jakbyśmy bardzo dokładnie chcieli to badać, to przesuwając miernik będziemy mieli co jakby jakiś czas zależny od długości fali, czyli od częstotliwości promieniowania, będziemy mieli dużo mniej i dużo więcej. Będzie się to zmieniało, tak? Bo będziemy mieli efekty odbić i interferencji. Dlatego to jakby metodologicznie pomiar nie jest taki prosty w tym zakresie, dlatego że raz, że zmienia się, tak jak już wcześniej mówiłem, zmieniają się warunki, czyli ekspozycja, zmienia się samo promieniowanie ze stacji bazowej, tak? Ono ciągle fluktuuje pod względem mocy. My, poruszając się po pomieszczeniu, mamy te wszystkie efekty interferencji, odbić i innych rzeczy, więc w jednym punkcie jest trochę mniej, przesuniemy miernik o pół metra i jest dużo więcej i odwrotnie. Dlatego my tutaj robimy coś innego. My chcemy chodzić po pomieszczeniu czy w miejscu spania, tam gdzie jesteśmy, w takich miejscach, w których przechodzimy, poobracać się, przekręcać miernik i zanotować wartość maksymalną szczytową, czyli ta, która jest maks, i stwierdzamy dla celów tego pomieszczenia, że to jest ta wartość, która panuje w tym pomieszczeniu. Dlatego, że gdybyśmy chcieli mierzyć każdy punkt po kolei, to będziemy narażeni na wszystkie te czynniki, które są zależne nawet od tego, że my w tym pomieszczeniu jesteśmy. Jak my wchodzimy do pomieszczenia, to nasze ciało częściowo absorbuje energię elektromagnetyczną i zmieni ten rozkład tych miejsc, w których będzie mniej i więcej i tak dalej. On się zmieni, tak? W międzyczasie zmieni się promieniowanie od stacji bazowej wiele razy, tak? Więc my tu dokonujemy pewnego oszacowania czy estymacji, znajdujemy maksymalną wartość w tym pomieszczeniu i uznajemy, że to jest de facto wartość w tym pomieszczeniu, tak? I oczywiście, jeśli mamy sytuację taką, że na przestrzeni naszego łóżka jest jakaś wartość i ona jest, załóżmy, poniżej 1 mikrowata, a pokój jest duży, jak podejdziemy do okna i prawie przy samej firance, przy oknie otwartym przyłożymy miernik i tam jest dużo więcej, tak, i tam nam wartość maksymalna skacze, no to możemy potraktować, że dobrze, no tutaj przy samym oknie otwartym ta wartość skacze, ale na przestrzeni łóżka faktycznie mamy dobre wartości. To jest w porządku, takie przybliżenie możemy przyjąć. Ale jeżeli chcemy przyjąć takie przybliżenie, że powiedzmy w nogach łóżka to nam wyszło tyle, a w głowie łóżka nam wyszło 10 razy tyle, to raczej trzeba przyjąć, że to jest ten wyższy wynik, tak? A Pani Pawla, a nie odwrotnie. praktycznie takie rzeczy, powiedzmy, jak klamki u drzwi, czy właśnie biżuteria? To nie są istotne rzeczy, przy czym nie mieszmy blisko nich, tak? To nie ma większego sensu, tak? My musimy patrzeć, żeby miernik był mniej więcej umiejscowiony w tych miejscach, w których my jesteśmy, które nasze ciało jest, tak? Bo my chcemy mierzyć ekspozycję na nas, więc jeśli mierzymy w miejscu pracy, no to mierzmy w tym miejscu, w którym pracujemy mniej więcej. Jeżeli mierzymy, nie wiem, w jakimś pokoju dziennym, w którym i dzieci się bawią i my czasami wypoczywamy i cokolwiek takiego, jest tam jakaś sofa, czy czasem ktoś śpi, no to mierzymy na przestrzeni całego tego pomieszczenia i staramy się zobaczyć, jakie te wartości są. I wartość maksymalną złapaną odnosimy dla tego pomieszczenia. Jeśli mówię, różnice są jakieś ekstremalnie duże w tej wartości maksymalnej, gdzieś tam ona się pojawia tylko chwilowo i w jakimś miejscu, w którym nie przebywamy specjalnie, no to możemy sobie ją tam pominąć, ale generalnie staramy się złapać ją dla całości pomieszczenia i tą wartość przyjąć, że w pomieszczeniu występuje.
Mhm. Dobrze, Panie Pawle, zmierzamy powolutku do końca. Czy będzie jakaś szansa, żeby Pana gdzieś zobaczyć na żywo? Innymi słowy, czy planuje Pan jakieś warsztaty? I jeżeli tak, to gdzie i kiedy? Z chęcią i zawsze bardzo lubię jakby pracę na żywo i szczególnie jeśli chodzi o pomiary, to właściwie wydaje mi się, że nie da się tego uczyć. Jeśli mam uczyć kogoś pomiarów, tak, to lepiej jest to po prostu robić w formie warsztatu. Mhm. I od lat tak naprawdę jakoś zmierzałem do tego, żeby takie warsztaty uruchomić i wiele razy już wydawało mi się, że już jestem jakoś tam blisko i to się jednak nie udawało, dlatego że to jest duży wysiłek organizacyjny, duży wysiłek, a jednak tych rzeczy, które robię jest strasznie sporo. Ale trzymam się tego, nie odpuściłem i mam nadzieję, że uda się coś takiego zrobić gdzieś w granicach sierpnia, września, znaczy zacząć w sierpniu, wrześniu tego roku w Krakowie. Mam nadzieję, że będą cykliczne spotkania raz w miesiącu dla osób zainteresowanych pomiarami, ale nie tylko pomiarami pól elektromagnetycznych w odniesieniu do standardów biologicznych, ale też i zrozumieniem wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie szerzej. Mhm. Zobaczymy, jaki będzie może balans pomiędzy tymi dwoma aspektami, ale właściwie nie da się mówić o jednym bez drugiego, tak naprawdę i zawsze jeden będzie stanowił jakieś tło znaczeniowe dla drugiego. W związku z tym chcę to zrobić i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć miejsce w Krakowie i wsparcie osób, żeby to organizacyjnie dopiąć. No i mam nadzieję, że to się uda tego dokonać, więc jak tylko to będzie, to na moich stronach będzie to na pewno To proszę jakby ogłoszone, prosić, więc proszę śledzić. A jeżeli ktoś by chciał i byłby tym zainteresowany, bo ja też tych zainteresowanych będę poszukiwał, to czy do Pani, czy na mój adres, który jest na stronie internetowej, czyli info.mfbusters.pl, proszę zgłaszać taki akces, że jest zainteresowanie, to mi zawsze pozwala ocenić Mhm. jakby ile tych osób jest i jak tylko się to pojawi, te osoby poinformować. Jak tylko pojawi się pierwsza informacja na temat spodziewanego terminu i uruchomienia tego, to wtedy otrzymają ode mnie po prostu maila z informacją, że to się wydarzyło. Zresztą tutaj też możemy obiecać, myślę, ja z mojej strony mogę obiecać, jeżeli odpowiednio wcześniej mnie Pan poinformuje o miejscu już Na dokładnie, pewno to zrobię, z czasie, pewnością. to ja postaram się, żeby przez moje strony internetowe, może tutaj też przez kanał YouTube dotrzeć do Państwa i jak najszybciej z informacją, Bardzo gdzie i będę kiedy. zobowiązany, bo to na pewno jakby bardzo pomoże. No i mam nadzieję, że zainteresowanie będzie na tyle duże, ale nie aż przerażające, bo pewnie nie dźwignę tego od razu, ale na tyle duże, żeby pozwoliło nam po prostu wystartować i zacząć to robić. Ja jeszcze spróbuję kolejną próbę podjąć wobec paru dyrektorów kilku szkół, z którymi próbowałam dotychczas ten temat poruszyć. Bardzo ciężka sprawa. Niezależnie jak miłe są te osoby, jednak bardzo ciężko przekonać kogoś, żeby takie warsztaty zorganizować, bo nie ukrywam, że chciałam tutaj pana Pawła zaprosić do szkół moich dzieci, nie udało się. Niemniej jeszcze raz być może skieruję się do dyrekcji szkół, do dyrektorów, decydentów, po prostu zapraszając ich na Pana Ja myślę, warsztaty. że myślę, że jak już warsztaty będą, to wtedy łatwiej będzie po I prostu żeby oni zaprosić prywatnie osoby, nawet tak się żeby zapoznali i się... zadecydowali, czy warto, żeby to dzieciom i młodzieży, też temu młodzieży, bo tu myślę bardziej o szkołach średnich, żeby zacząć o tych aspektach mówić i wprowadzać jakieś zmiany w szkołach, bo to już jest dosyć szeroka skala i warto by było... Myślę, że najpierw potrzebują to jakby wypróbować sami, tak, i dowiedzieć się, co tam się będzie działo, bo tak, to jest dla nich na tyle zagadka i na tyle jakby nieprzewidywalne, że Że lepiej mogą właśnie mogą mieć obiekcje, tak? Także tak. mam nadzieję, że to będzie również okazja dla tego typu osób, które chcą, żeby szersza ilość osób to na tym skorzystała, zarówno właśnie może jakby dzieci, czy nastolatki, czy młode osoby w szkołach, tak, czy w innych miejscach. Miejmy nadzieję, że uda się to zrealizować i wtedy będzie szansa dla nich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, czego się mogą tam dowiedzieć, jak będą wyglądały odpowiedzi na pytania i wtedy może się z tym bardziej oswoją. I myślę, że warto nie tylko mówić o zagrożeniach, ale o czymś pozytywnym, czyli jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych rozwiązań, z nowoczesnej technologii, bo są możliwości.
Zresztą my z panem Pawłem też korzystamy na co dzień naszej pracy zawodowej i nie Myślę, wyobrażam że w ogóle o życia alternatywach, bez tak, internetu. dlatego że Tak. marketing, cały marketing sprzedażowy i polityczny nowych technologii ma to do siebie, że żeby nas zachęcić do korzystania z tego i zachęcić do kupowania tego, no bo to jest celem branży, tak, maksymalizacja zysków. Pomija oczywiście w marketingu, to jest typowe, jakąś informację się zawsze wycina, pokazuje się tylko tak zwane korzyści, ale nie pokazuje się innych aspektów. Pomija po prostu alternatywy, tak? Czyli jakie alternatywy de facto mamy i te alternatywy są, pod wieloma względami są bardzo satysfakcjonujące, czyli pozwalają wielu wad się pozbyć. Owszem, są też wymagające czasami, tak? To znaczy nie zawsze ten wybór pozbycia się telekomunikacji bezprzewodowej w dzisiejszym świecie jest taki bezkosztowy, tak? Taki na zasadzie nic nie muszę zmienić, nic nie muszę zrobić, tylko ma być tak samo albo tylko lepiej. No to tak łatwo nie zawsze będzie, tak? To tego nie mogę obiecać. Natomiast te alternatywy funkcjonują i tak naprawdę, jeżeli ktoś podejmie chociaż odrobinę wysiłku, bo czasami to naprawdę nie są pieniądze wielkie, tak jak, nie wiem, pozbycie się, jeżeli mamy już jakiś router od dostawcy światłowodowego, czy telewizji, czy po telewizji kablowej mamy dostawcę internetu, czy od dostawców kablowych bądź światłowodowych tych dużych, no to tak naprawdę przejście w domu na przewody ethernetowe i wyłączenie tej całej telekomunikacji bezprzewodowej no nie jest trudne i nie przekracza możliwości przeciętnej osoby, natomiast mentalnie, żeby to zrobić i żeby się przekonać o tym, że warto i że to daje dużą pomoc, no to jest taka dość daleka wyprawa. No i jeśli ktoś chce zjeść ciastko i mieć ciastko, no to oczywiście tutaj się okaże, że to tak do końca możliwe nie jest, ale jednocześnie jest to proste i satysfakcjonujące. Ja czasem też mówię o tym, jeżeli już temu wszystkiemu mamy wątpliwości wobec tego, nie mówię, że nie wierzycie, ale mamy wątpliwości, wahamy się i tak dalej, to co nam szkodzi spróbować, tak? Inwestycja jest niewielka, a zobaczmy, jak przez miesiąc, 2 i 3 będziemy się czuli i poobserwujmy uważnie. Ale myślę coś szybszego, co by szybciej dotarło właśnie do naszej mentalności. Ja wiem, pomimo mojej całej wiedzy na temat wpływu promieniowania na zdrowie ludzkie, ja od wielu lat już o tym wiem, ograniczam i tak dalej, ale dopiero jak zakupiłam miernik, to ja już mówię z tej pozycji, że już ten miernik mamy. Ja wtedy sobie uzmysłowiłam, jak sama sobie gdzieś tam chyba do końca nie dowierzałam, że miałam te informacje, ale z wiedzy teoretycznej i z tego, że obserwuję się też tak, źle się czuję w środowisku takim mocno elektromagnetycznym, ale cały czas, czy ja sobie tego nie indukuję, czy to nie jest jakaś inna przyczyna. Natomiast jak już miałam miernik, czyli wreszcie zobaczyłam, a wręcz usłyszałam, no to jest czarno na białym. I ja myślę, że to jest pierwszy punkt, przed założeniem jeszcze kabli, żeby to absolutnie. A nawet ponieważ on dla niektórych osób może być za dużym wydatkiem, ale można się przecież złożyć, tak? I można sobie pożyczać coś takiego, kilka rodzin, zaopatrzyć się taki miernik. To jest jeden sposób. Drugi sposób jeszcze, który jest dostępny dla kogoś, kto nie dysponuje wystarczającymi środkami na ten miernik, o którym sobie tutaj mówimy. To mówimy sobie w tej chwili o mierniku SSP2, czyli w skrócie można go szybko wyszukać po tym skrócie, tak? SSP2 u mnie w sklepie, czyli o mierniku Safe & Sound Pro 2. Mamy też w ofercie tego samego producenta wersję dziecinną, czy uproszczoną, tak? Która nie nazywamy jej miernikiem, bo ona de facto trudno ją nazwać miernikiem, ale nazywamy ją detektorem promieniowania. I tutaj ten detektor promieniowania nazywa się Safe & Sound Classic 2 i jest takim uproszczonym detektorem, który, tak jak widzimy, cena jest poniżej 900 zł, tak? Więc to ponad 2 razy mniej. I oczywiście, czy on nam zastąpi Safe & Sound Pro w tym wszystkim, co powiedzieliśmy? No nie, dlatego ten miernik jest potrzebny. Czego tutaj nie mamy? No po pierwsze mamy dużo mniej dokładny wyświetlacz, bo tylko różnokolorowe diody elektroluminescencyjne i tutaj identyfikujemy sobie poziomy poniżej 1, 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy i ponad 1 milion mikrowatów, tak? Ale mamy analizę audio. Nie włączymy jej na słuchawki, ale mamy włączny i wyłączyć dźwięk, więc będziemy słyszeć dźwięki analizy audio, więc zidentyfikujemy urządzenia.
Tak dokładnie i w tak dużym zakresie nie zmierzymy, bo tutaj będziemy widzieli tylko co najwyżej powyżej 1000, a miernik Safe & Sound Pro 2 mierzy nam do 2,5 W, czyli do 2,5 miliona, przepraszam, powyżej miliona mikrowatów, powyżej do 2,5 miliona mikrowatów. Nie dostaniemy jakby wartości, nie sięgniemy aż do takich wartości, no i nie mamy funkcji Peak Max. Tak. Mamy tylko wartość szczytową chwilową poprzez mrugające lampki, czyli nie dostaniemy przy tych krótkich impulsach tej wartości zmierzonej. Czyli musimy się cały czas dla wpatrywać, tak? odniesienia, tak, Żeby to po być- pierwsze, no więc on jest pewnego rodzaju oszacowaniem, ale zwróćmy uwagę, że za te mniej niż połowę ceny tamtego miernika, jeśli kogoś nie stać naprawdę na miernik, a chce to środowisko zacząć poznawać i być w stanie je oceniać i redukować, to jest to rozsądna alternatywa, która nie będzie aż tak dokładna, czy dużo mniej dokładna, szczególnie jeśli chodzi o krótkie impulsy. On jest je w stanie rejestrować, my je jakby usłyszymy nawet w analizie audio jakiś tam krótki impuls i tak dalej, czy to mignięcie diod, ale nigdy w życiu tak dokładnie tego nie zmierzymy jak na mierniku Safe & Sound Pro 2. No i dlatego też dużo mniej kosztuje. Natomiast mamy możliwość identyfikacji źródeł w analizie audio i mamy możliwość zobaczenia, czy jest w naszej sypialni zielono, czy jest super czerwono, jest dużo gorzej, więc bardzo, bardzo dużo nam pomoże. No i tu zakres, widzę, częstotliwości ten sam. Ten sam zakres częstotliwości, tak, miernik jest mniej dokładny, odczyt jest mniej dokładny, nie ma funkcji jakby max hold, nie ma możliwości łapania tych krótkich impulsów. No i zmierzymy tylko orientacyjnie do norm, bo możemy tylko obserwować te lampki orientacyjnie do odniesienia do norm biologicznych i one tutaj też są w normach biologicznych tych Instytutu Biologii Budowlanej wyskalowane. Niemniej, jeżeli miałbym porównywać, w ogóle nie mieć żadnego urządzenia, tak, i mieć to urządzenie, to i tak nam da 80% tego wszystkiego, czy nawet 90% tego, co Żeby nam podjąć da właściwe decyzje, tak, prawda? żeby podjąć właściwe decyzje i żeby oceniać, jaki jest wpływ tego. Więc jeśli patrzymy bardziej długofalowo i mamy pieniążki na zainwestowanie w Safe & Sound Pro 2, to absolutnie z tych wszystkich względów, o których mówiliśmy, jest to pełnoprawny jakby miernik do tego, żeby mierzyć zgodnie z wytycznymi jakby standardów biologicznych. Natomiast jeśli potrzebujemy czegoś prostszego, bardzo uproszczonego i nie chcemy w to wszystko jakby głęboko wchodzić i nie mamy dość pieniędzy, to Safe & Sound Classic 2 detektor też będzie super poręczny, do zabrania wszędzie, on jest jeszcze mniejszy i bardzo nam pomoże, jeśli po prostu nie możemy się pokusić o ten jakby droższy, ale też i bardziej wartościowy sprzęt. Dobrze, no to bardzo Panu dziękuję, bo ja powiem wprost, ja się bardzo cieszę, że mamy taką osobę jak Pan, dostępną. Można u Pana Pawła zadawać też pytania, wiem o tym, na jego stronie internetowej, choćby pod tymi miernikami, zadać pytania, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, czy w trakcie użytkowania, prawda? Jeśli ktoś kupuje, no to jest ta wartość dodana, Mhm. o której mówiłem. My nie jesteśmy firmą handlową, nie handlujemy tym, co ludzie chcą kupić, tylko dlatego, żeby zarobić pieniądze, tylko wychodzimy z założenia, że chcemy dostarczyć jakby rzetelną wiedzę i wybory też, czyli innymi słowy, te rzeczy, które u nas są w ofercie dostępne, to są rzeczy, które przetestowaliśmy i na wskroś znamy. Tak? Zanim jakiś miernik się znajdzie w mojej ofercie, to ja go co najmniej miesiąc testuję, porównuję z innymi urządzeniami, z dużo dokładniejszym sprzętem, patrzę, jak się sprawuje w normalnych pomiarach praktycznych i tego typu rzeczach. W związku z tym nie ma pytań, na które by nie było odpowiedzi. Jeśli go zdecyduje się oferować, to jeżeli ktoś kupuje ode mnie sprzęt, to oczywiście na każde pytanie dotyczące pomiarów staram się odpowiedzieć i wyjaśnić. No oczywiście radzę zawsze najpierw przeczytać dokładnie instrukcje, zajrzeć do tych materiałów, które oferuję, żebyśmy po prostu nie tracili czasu na rzeczy podstawowe, na te, które można wyczytać. Natomiast zawsze będę pomagał. Jeżeli natomiast ktoś, nie wiem, dysponuje innym sprzętem, którego u mnie nie kupił i chce takiej mojej pomocy jakby specjalistycznej, to są dostępne moje konsultacje płatne i zawsze będę w stanie pomóc, posługiwać się nawet i innym sprzętem i interpretować wyniki pomiarów i tak dalej. Tutaj mam dość spory zasób wiedzy i doświadczeń. I wtedy w tych płatnych konsultacjach absolutnie też możemy już się odnosić do indywidualnej sytuacji, do indywidualnych pomiarów danego sprzętu, tego jak go użytkować, co jest w nim lepsze, gorsze, na co trzeba zwrócić uwagę przy pomiarach nim i w jaki sposób ewentualnie nadrobić jego słabe cechy.
Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, odpłatnie zawsze też będę pomagał. Zresztą to nie jest nie tylko jedyna Pana oferta, jeśli chodzi o takie doradztwo, bo może Pan też miał pytanie wśród moich pacjentów, co zrobić, jeżeli mamy ciężko chore dziecko, powiedzmy z padaczką, mieszkamy w bloku, my sobie założymy kable, no ale jest jeszcze promieniowanie od sąsiadów i tutaj trzeba by temu dziecku naprawdę zabezpieczyć warunki do zdrowienia. Tak, absolutnie. I tutaj mamy I całą... Pan Paweł też ma swoje rozwiązania, także całą gamę można skorzystać z konsultacji. Tak jest, całą gamę rozwiązań jakby ekranujących, czyli zmniejszających ekspozycję na pola elektromagnetyczne oferuję w moim sklepie. Główna strona Busters.pl to pokazuje nam jakby zarys tych rozwiązań. Mamy poza miernikami, o których sobie tutaj mówiliśmy, mamy farby ekranujące, mamy tapety ekranujące, różnego innego typu materiały siatkowe, mamy tkaniny, przepraszam bardzo za to przewijanie, mamy tkaniny ekranujące, w tym tkaniny na firany ekranujące, mamy baldachimy i namioty na łóżko, które chronią miejsce spania, mamy folie ekranujące na okna, także cały zakres materiałów, który pozwala kilkusetkrotnie nawet, a w przypadku takich mieszanych rozwiązań jak baldachim plus to ekranowanie pomieszczenia, nawet kilka tysięcy razy zmniejszyć naszą ekspozycję na promieniowanie w pomieszczeniu, które pochodzi z zewnątrz. Więc te rozwiązania są, tak? Są dostępne, można je dobrać odpowiednio indywidualnie do tego, jak to chcemy zrobić. Czy to jest proste? Jest do wykonania w ramach osoby, która potrafi, nie wiem, malować, tapetować, czy prostej ekipy, która to robi po jakimś przeszkoleniu i zwróceniu uwagi na istotne elementy. Jest to do zrobienia. Nie są to jakieś kosmiczne technologie i można uzyskać takie efekty. Natomiast no, oczywiście wymaga to pewnego wysiłku i pewnych nakładów. Za darmo to nie przychodzi. Ale te nakłady na dzisiaj też nie są takie straszne, jeśli pomyślimy o tym, ile wydajemy na różnego typu rzeczy, które nie przynoszą efektów niestety, bo nadal jesteśmy w polach elektromagnetycznych. Tak. To zainwestowanie chociażby w ochronę naszej sypialni, gdzie od tego momentu, kiedy to zrobimy, każda następna noc działa na naszą korzyść. Tak. To jest jednorazowa inwestycja, która będzie procentowała każdej następnej nocy przez lata. Tak? Także czasem warto to rozważyć przynajmniej. Pewno. I ja bym tutaj jeszcze apelowała do tych osób, które są odpowiedzialne za duże grupy dzieci i młodzieży, czyli nauczycieli i jak tak już mówiłam, dyrektorów szkół, wszystkich tych, którzy mają kontakt i myślą o tym, żeby zapewnić w tym miejscu, gdzie te dzieci są na co dzień, czyli w szkołach, przedszkolach, bezpieczeństwo ich zdrowotne, żeby tutaj też pomyśleli o tym i również te osoby mogłyby się zwrócić do Pana Pawła, myślę, tak, z jakąś propozycją zorganizowania warsztatów dla rodziców może, bo jak zacznijmy od tego poziomu działać, od uświadomienia na poziomie takiej jednostki oświatowej, to myślę, że będzie łatwiej dotrzeć i do rodziców i później tak kaskadowo zacząć uświadamiać ludzi, bo to jest tak ważny temat, to nie jest jakaś ideologia, to nie jest... Ja jestem jakby otwarty na takie propozycje, niemniej z doświadczenia też wiem, że jakby takie realne zainteresowanie się rodzi też wtedy, kiedy zaczynamy to mierzyć, tak? No właśnie. Dlatego zawsze namawiam nawet jakieś wspólnoty rodziców, czy kilka osób, czy kilku rodziców. Zawsze to będą rodzice, którzy mają opór duży przed tym, zawsze będzie kilku zainteresowanych, zawsze będą ci, którzy się będą interesowali, ci, którzy będą machali ręką i wyzywali od świrów i innych. Zawsze tak będzie, tak? To jest natura ludzka. Ale doświadczenia na przykład takich osób współpracujących ze mną, współpracujących za duże słowo, ale które były zainteresowane na spotkaniach, które były organizowane przez Instytut Spraw Obywatelskich, były takie, że jeśli paru rodziców gdzieś tam, albo nawet jakaś wspólnota mieszkaniowa, czy paru obywateli się zrzuci na ten przyzwoity miernik, a potem znajdzie czas na to, żeby do ludzi chodzić i im pokazywać, jak to wygląda, niech usłyszą, jak to promieniowanie wygląda,
to z innego miejsca startujemy rozmowę wtedy na ten Tak, temat, tak. tak? Z zupełnie innej No. przestrzeni. Tak Natomiast jak jeśli mówiłam, zacząć od miernika. A tak, potem, jeśli ja zaczynam od Mhm. wykładu, tak, czy choćby nawet od tego prostego detektora, tak, jeżeli zaczynam od wykładu na temat pól elektromagnetycznych i ich wpływu na zdrowie i tego wszystkiego, no to po pierwsze to jest stosunkowo długie, ale jak ludzie nie mają praktycznych odniesień do tego, jakie jest właśnie. ich środowisko elektromagnetyczne i jakie może być, jakie jest w różnych miejscach, jakie są różnice, co każde urządzenie wprowadza, to po prostu brakuje im odniesień i zaczyna być to pewna teoria, która bez odniesień do tego, co możemy usłyszeć, zaobserwować, tak, przy pomocy miernika, po prostu nam się nie trzyma. I w związku z tym myślimy sobie, a może to jakaś tam, nie? Ktoś mnie Właśnie chce tak namówić jest znowu to na... zjawisko, o którym ja wspomniałam, że Tak, rok temu i- sama siebie przyłapałam na tym, że chyba nie dowierzałam sobie samej. Mhm. Dopiero jak ten miernik... Dokładnie, dlatego mówię, jeżeli ktoś naprawdę chce, to ja jestem oczywiście jakby dostępny w ramach moich możliwości czasowych i mam też oczywiście swoje wymagania finansowe, bo nie mogę tego robić za darmo. Jakbym mógł, to pewnie bym sobie tego życzył, natomiast Droga jest ograniczona. nie mam takiej możliwości i jestem jak najbardziej dostępny i chętny na rozmowę o takich spotkaniach i takich rzeczach, ale myślę, że z mojego doświadczenia przy tym wszystkim naprawdę super cenne jest zacząć od własnych pomiarów, od własnych eksperymentów i wtedy otwierają nam się oczy, wtedy zaczynamy to zauważać i wtedy też zaczynamy przekonywać tych największych niedowiarków, bo jednak w pewnym momencie jednak widzą, że no cholera, zbliżam to do tego routera i piszczy, drze się, tak, i jednak jest tam dużo więcej, a ja siedzę przy tym, tak, i Tak. wyłączam to z gniazdka i nagle widzę, jak to spadło, tak, Tak. i to jest już trudno jakby wykluczyć w tym momencie, trudno powiedzieć, że to ktoś jakąś teorię wymyślił, tak, i że cokolwiek takiego. Temu się I nie wtedy da mogę, zaprzeczyć. i wtedy mogę się oczywiście zastanawiać nad tym, czy to promieniowanie ma wpływy zdrowotne, czy nie, i uwierzyć jednym ludziom lub drugim, tak, bo mamy jakby przedstawicieli obu nurtów i w nauce, i wszędzie, ale nawet jak już mam wątpliwości i nie wiem, do którego nurtu się przychylić, to mogę się zastanowić, no dobra, no ale skoro są wątpliwości, to czy naprawdę jest sens, żebym miał to na noc włączone? No właśnie. Tak, może po prostu, kiedy nie używam, to wyłączę i wtedy nie tylko zmniejszam promieniowanie, ekspozycję swoją i swoich dzieci i moich najbliższych, ale też sąsiadów, którzy może mają dzieci, tak, tych, którzy są za ścianą i innych osób. I wtedy, kiedy nie potrzeba, no to po prostu tego nie robię. Przynajmniej taka podstawowa zasada bezpieczeństwa, tak, że jeśli mam wątpliwości co do jakiegoś czynnika, ale może on potencjalnie źle na mnie wpływać, to przynajmniej go nie nadużywam. Tak? Przynajmniej go nie używam wtedy, dokładnie, alara, tak? Taka w najprostszym wydaniu praktycznym ludzkim. Przynajmniej nie używam wtedy, kiedy to mi jest kompletnie niepotrzebne. Tak? Tak. Tyle, tak? No bo po co? Tak? Dobrze, super. Panie Pawle, ja mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Nie wiem, czy Ja również. bezpośrednio, czy z ja życzyłabym przyjemnością. sobie na jakichś właśnie warsztatach Pana zobaczyć. Mam nadzieję, że uda mi się tego dopiąć. Będę bardzo wdzięczny za osoby, które by mi pomogły w Krakowie znaleźć, na przykład chodząc z miernikami, przyjazne środowisko i salę szkoleniową, w której O, właśnie. może nie byłoby idealnie, ale przynajmniej byłoby przyzwoicie, bo coś takiego będzie nam potrzebne, żebyśmy wszyscy się w miarę dobrze czuli i po to, żebyśmy mogli też eksperymentować z różnymi źródłami, a nie być cały czas pod naporem tych sygnałów, więc też będę poszukiwał takiego miejsca, więc jeśli ktoś może je wskazać, może tam pojechać, zmierzyć, to jestem otwarty na takie informacje, także bardzo z przyjemnością przyjmę takie wsparcie. I ktokolwiek z Państwa, I spróbujemy tego dopiąć, tak? Może ktoś, kto nas teraz Żeby to się słucha. zaczęło dziać. Mhm. Myślę, że jak się zacznie, to będzie to cykliczne, jeśli tylko będzie zainteresowanie, to będę chciał to robić w miarę cyklicznie. Planuję raz w miesiącu takie spotkanie, może w jakieś soboty, tak, żeby to było dostępne dla ludzi, którzy na co dzień po prostu pracują i nie bardzo będą w stanie być na jednodniowym szkoleniu i sobie będziemy to rozwijać i budować, tak, i zakres jest tak naprawdę ogromny, możemy zacząć od tematów bardziej interesujących i przejść potem do takich, które dopiero będą wzbudzały zainteresowanie, możemy też dyskutować. Nie mam na razie jeszcze, to zależy też w dużej mierze od moich zainteresowanych uczestników szkolenia. Ja zawsze traktuję spotkania na żywo w taki sposób, że w tym zakresie ja nie znam pytań, które są nie na miejscu.
I na wszystkie staram się odpowiadać, czy z moją wiedzą i doświadczeniem wspólnie z uczestnikami po prostu je poeksplorować, nawet jeśli jednoznacznej odpowiedzi nie ma, to spróbować sobie na nie odpowiedzieć. W związku z tym raczej stronię od takiej formuły wykładu, tak? Dlatego, że tak naprawdę to po prostu jest jakaś taka szkółka, ludzie tam przy tym się jedni nudzą, drudzy mniej. Bardziej lubię taką formułę, gdzie to uczestnicy zadają pytania i na kanwie tych pytań ja buduję im jakby zrozumienie, które jest do tego potrzebne, żeby na te pytania znaleźć odpowiedzi i jednocześnie dostarczam możliwości czy umiejętności pomiarów tego, jakim sprzętem i tak dalej. Więc bardziej jest to taka żywa interakcja, która oczywiście czasami musi być uzupełniona pewną formułą wytłumaczenia tego niż wykładu, tak, czy wytłumaczenia, ale tu jestem otwarty na pytania ad hoc, tak, także To może być szeroki zakres ten tematyczny. bardzo szeroki, tak, i tak naprawdę to trochę zależy, ale oczywiście w jakimś sensie musimy go uzgodnić, no bo załóżmy, że mamy grupę 10 osób, tak, i 5 z nich przyszło, żeby się dowiedzieć o oddziaływaniach biologicznych pól elektromagnetycznych, a 3 osoby przyszły, żeby już dokładnie wiedzieć, jak to mierzyć, bo one chcą wiedzieć, jak mierzyć 5G. No i teraz musimy jakoś zaadresować tą grupę, tak? I jedna będzie, jeżeli zacznę mówić tylko o oddziaływaniach, jakby zdrowotne tematy podnosić, jak to oddziaływuje, w jaki sposób, jakie są mechanizmy i co w związku z tym, to ta, która chciała się nauczyć mierzyć, nie będzie zadowolona, tak? I będzie uważała, że traci czas. Więc jakoś tematycznie trzeba będzie pewnie to określić, ale zawsze moje podejście jest takie otwarte, że zawsze jest miejsce na pytania i zawsze od tych pytań możemy zbudować kolejne kawałki wiedzy, więc bardziej jestem zainteresowany właśnie taką formułą warsztatową niż jakąś wykładową, tak, bo to gdybym miał wykłady zbudować do tego, to bym pewnie zbudował roczny program, tak, uczenia, wszyscy by się zanudzili i ludzie by nie dostali tego, co oczekują. I nadal pewne rzeczy zostałyby jeszcze nie zaadresowane, więc to nie tędy droga, myślę, w takiej edukacji. Sama wiedza to 10% sukcesu, a 90% jak ją przekazać, tak żeby rzeczywiście... Tak, oczywiście. Ale myślę, że najciekawszą sposobą budującą jakby najlepiej zrozumienie jest to, jeśli dajemy sobie możliwość po prostu zadawania pytań i zastanawiania się nad jakby użyteczną odpowiedzią na. Tak. A jeszcze jedno ostatnie już pytanie, czy to musi być ściśle w Krakowie, czy może być gdzieś... Nie musi być ściśle w Krakowie, mogą być jakieś... Ja ten Kraków wybrałem z 2 powodów. Jednego dlatego, że większość czasu pracuję w moim biurze badawczo-rozwojowym w Bielsku-Białej, więc mam stosunkowo blisko i dojazdy są możliwe w ramach tego samego dnia, tak, że nie muszę gdzieś tam spać i rezerwować i tak dalej. To może być również bliżej mnie, tak, jakby i na jakichś opłotkach Krakowa, ale musi być jakoś w takim zasięgu, tak, jakby pod tym względem, a Kraków jednocześnie jest takim miejscem, do którego wielu osobom łatwo i łatwiej jest komunikacyjnie jakby dojechać, tak, czy przyjechać i tak dalej. Jest jakimś dużym ośrodkiem i centrum komunikacyjnym, a Bielsko-Biała, która jest dużo bliżej mnie, aż takim nie jest, tak, w związku z tym dlatego między innymi Kraków, może również dlatego z jakiegoś sentymentu, gdzie w 2010 roku w Krakowie, chyba końca 2010 do 2016 mieszkałem i pracowałem i budowałem wtedy i tworzyłem Instytut Badań Elektromagnetycznych tam w Krakowie. Ta inicjatywa niestety się rozpadła, tak, po jakimś czasie trwania. Trudno było to utrzymać i nie było wystarczająco dużo środków na to i zainteresowania pracami Instytutu, żeby mógł dalej egzystować, więc z wielu powodów jakby takich, a nie innych myślę, że to Kraków lub okolice, ale sztywno się tego nie trzymam, bo mówię, to są takie wskazówki. Dla osób, jeśli znalazłoby się jakieś dobre miejsce, które spełnia te wymagania, o których mówiłem, to absolutnie możemy je rozważać. Tak? Dobrze, fajnie. No to dziękuję serdecznie. Dziękuję również bardzo wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że okaże się to w praktyce bardzo przydatne i otwierające nowe perspektywy na zrozumienie tego, z czym się mierzymy dzisiaj w życiu i co też z drugiej strony możemy zrobić, tak? Bo po jednej stronie jest to oczywiście coś trudnego, a po drugiej stronie
Kiedy zaczniemy to poznawać i wiedzieć, jak to działa, to też możemy bardzo dużo zrobić w ramach tego, co każdy z nas może i potrafi. Tak, i tego właśnie Państwu życzę, żeby Państwo po dzisiejszej rozmowie, po tym wywiadzie nabrali przekonania, że da się coś zrobić, że to nie jest tak, że nic na to nie poradzimy. Nie mówimy o działaniu 100%, tylko jakiejkolwiek poprawie naszego środowiska i to absolutnie można zrobić. I mam nadzieję, że pomogliśmy tą rozmową. Ja również Pomożemy żywię taką w nadzieję. podejmowaniu właściwych decyzji. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.